Witam, dzień dobry Państwu. Nazywam się Jacek Sołtysiak, jestem zastępcą dyrektora Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, które jest prowadzącym Centrum Szyfrów Enigma, w którym się Państwo teraz znajdujecie. Serdecznie dziękuję za przybycie w tak szerokim gronie współtwórców i zespołu polskiego komputera Elvro Junior. Znajdujemy się w Centrum Szyfrów Enigma, które opowiada historię de facto globalną, czyli wpływ kryptologii na rozwój polskiej, już generalnie globalnej informatyki i mówimy tutaj o dziedzictwie wręcz ogólnoświatowym, ale my jako Poznańskie Centrum Dziedzictwa chcielibyśmy pokazać też lokalne znaczenie tego faktu i jak każdy słyszał o Steve'ie Woźniaku, który w garażu projektował swojego Macintosha, tak my tutaj w Poznaniu mamy nie garaż, a Politechnikę Poznańską, która projektowała komputer Elvro Junior. Serdecznie cieszę się i myślę, że tym porównaniem połachnąłem Państwa pracę i uznanie, jakim powinniście się Państwo cieszyć, wprowadzając de facto informatyzację do polskich szkół i podstawowych, i średnich. Ze mną znajduje się zespół projektujący komputer Elvro pod współkierownictwem pana profesora Cellerego oraz pana Krzysztofiaka. Myślę, że po moim krótkim wprowadzeniu pan profesor przekaże dalszą, przejmie ode mnie pałeczkę i będzie opowiadał o tym, jak powstał komputer Elvro Junior. Zanim zaczniemy prezentację, chciałbym jeszcze podziękować przede wszystkim naszemu donatorowi, panu Danielowi Bożdzińskiemu, który udostępnił nam komputer Elvro, który stanie się częścią ekspozycji stałej Centrum Szyfrów Enigma i będzie go można jak na razie tylko obejrzeć. Ale na potrzeby dzisiejszej prezentacji pan Marcin Kaźmierczak, pasjonat, kolekcjoner i twórca portalu Polskie Komputery, udostępnił nam działający egzemplarz komputera Elvro, który będzie nam służył jako inspiracja i pomoc przy prowadzeniu prezentacji przez profesora Cellerego. Serdecznie zapraszam na prezentację i oddaję głos panu profesorowi, przy czym zakładam, że z przyczyn technicznych prezentacja rozpocznie się za moment. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja z kolei chciałbym bardzo podziękować kierownictwu Poznańskiego Centrum Szyfrów Enigma za zorganizowanie tego spotkania, które pewnie nie odbyło się w innych okolicznościach. Ta prezentacja ma dla nas duże znaczenie. Minęło, proszę Państwa, 36 lat od momentu, kiedy Elvro 800 Junior był pokazany na targach poznańskich i który w jakimś sensie zapoczątkował taką masową informatykę w Polsce, w zakresie nauczania. I przygotowując się do tego wystąpienia, to muszę powiedzieć, że tutaj nakładają się takie trzy wątki. Po pierwsze to jest wątek mój osobisty, po to, żeby móc powiedzieć, skąd w ogóle się wziął. Drugi to jest wątek zespołowy, w jaki sposób nasz zespół funkcjonował i pracował w tamtych latach. A trzeci wątek to jest wątek późnego PRL-u, dlatego że tu mówimy o tych latach 80., które są prawdopodobnie dla młodego pokolenia absolutnie niewyobrażalne. Dlatego że młode pokolenie dzisiaj żyje w warunkach nadmiaru. Tak? Każdy młody człowiek ma doświadczenie pójścia do supermarketu i jest otoczony niezliczonymi reklamami, które mu mówią kup to, kup tamto i tak dalej, i tak dalej. A myśmy żyli w czasach absolutnego niedoboru
W związku z tym coś takiego jak reklama to w ogóle nie istniało, tak, bo nie było w ogóle czego reklamować. W sklepach generalnie no, były tak zwane puste haki, tak, ewentualnie stały butelki z octem, którego w nadmiarze było w stosunku do potrzeb społecznych. Ale mało ludzi sobie zdaje sprawę, że taka sama sytuacja była też w przemyśle. I po to, żeby coś wyprodukować, to działy zaopatrzenia, które były bardzo rozbudowane, no to na głowie stawały, żeby dostać akurat taką śrubkę albo inną śrubkę i to jeszcze w liczbie takiej, jaka była potrzebna do masowej produkcji i no powiedziałbym w czasie, który jest potrzebny do tej produkcji zgodnie z planem, to była gospodarka planowa, prawda, no i jeszcze, żeby to miało odpowiednią jakość i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym te same problemy niedoboru, tak, których na szczęście dzisiejsi ludzie w Polsce nie doznają, nie doświadczają, to one były po prostu powszednością w tamtych czasach. I tak, zacznę może trochę od przedstawienia zespołu. Otóż nasz zespół w sumie liczył 24 osoby. One są tutaj wymienione, łącznie z latami, w których przychodziły te osoby do zespołu. Także jak widać, no ja rozpocząłem pracę w 1974 roku w Instytucie Automatyki Politechniki Poznańskiej i po paru latach, po 3 latach dołączył do mnie pan Jerzy Brzeziński, który dzisiaj jest profesorem, prawda, na tej uczelni, potem Jerzy Kręglewski 2 lata później, potem Tadeusz Morzy i tak mógłbym wymieniać wszystkie 24 osoby. Ponieważ ta prezentacja jest nagrywana i ta lista będzie w internecie, to ja może nie będę wszystkich czytał po kolei, tak, ale chciałem pokazać, że to mniej więcej tak wygląda. 3 osoby z tego zespołu niestety nie żyją, tak, zmarły no, z przyczyn naturalnych, z powodu chorób. To są 3 osoby, które od nas odeszły. 2 osoby nie przyjechały, ponieważ pracują na obcym kontynencie, tak. W związku z tym no, nie zdecydowały się na tak długą podróż. No i kilka osób, dokładnie 3 osoby nie mogły przyjść ze względu na inne obowiązki, które już miały wcześniej zaplanowane. W związku z tym jest nas w tej chwili 16 osób tutaj na sali. No i po 36 latach zebranie 16 osób z 24 to uważam za niejaki sukces. I zaczynając tę opowieść, to chciałbym zacząć od pewnej prehistorii tego wszystkiego. Mianowicie, tak jak wspomniałem, w 1974 roku skończyłem studia na Wydziale Elektrycznym i zostałem asystentem w Instytucie Automatyki. Otóż pierwszą maszyną, którą programowałem, to była Odra 1013. To jest ta maszyna tutaj po lewej stronie, nie mylić z tym dalekopisem, który tutaj jest z przodu. Ta maszyna przypominała do pewnego stopnia, mnie przynajmniej przypominała pianino. I tu, jak Państwo widzicie, tu są takie lampeczki. Ja wtedy pisałem oprogramowanie optymalizacyjne, które chodziło w pętli. To na tych lampkach było widać, jak ta pętla przebiega, tak? Można było widzieć takie powtarzające się światełka, które w takie charakterystyczne wzorki się układały i było widać, jak ta pętla kolejno przebiega, prawda, przez ten procesor. Potem na Politechnice w Ośrodku Informatyki była do dyspozycji Odra 1204. Tutaj jest pokazana, prawda, z tym swoim zapleczem i to, powiem szczerze, w tamtych latach było moją ukochaną maszyną, na której pracowałem dniami i nocami. Tak, to była maszyna, to był komputer, który prawda, programowało się w Algolu 60. Ja no, programowałem bardzo dużo wtedy, programowało się na taśmach papierowych, najpierw znaczy 8-ścieżkowych, także to była maszyna, która była w Ośrodku Informatyki, więc praca wyglądała w ten sposób, że ja perforowałem tą taśmę, potem ją zanosiłem do Ośrodka Informatyki, potem następnego dnia mogłem wrócić i dostawałem wydruk, po pierwsze tego, co napisałem, a po drugie to, co z tego wyszło, z wykonania tego programu. No niemniej to były takie czasy, że to było fascynujące. Kolejnym etapem mojego życia informatycznego to była Odra 1305, która w pewnym momencie
została zakupiona przez Polskę licencja od Anglików. To była maszyna firmy ICL i ta maszyna została zakupiona przez Politechnikę. To była maszyna o zupełnie innej generacji, o większych możliwościach, z wielodostępnym systemem operacyjnym George III. Także tutaj można było na tym dużo więcej rzeczy robić i na dużo większą skalę, ale dla mnie był to regres, dlatego że na tej maszynie nie było Algolu i musiałem się cofnąć, tak mentalnie musiałem się cofnąć do Fortranu. Więc Fortran jest bardziej, powiedziałbym, takim prostym językiem, więc no, pisałem dalej swoje oprogramowanie optymalizacyjne, ale w Fortranie. Tak jako ciekawostkę powiem, że moje biuro było wtedy, znaczy siedziałem w biurze na Wildzie, w tym z tych starych budynkach historycznych Politechniki Poznańskiej. Tam były zasadniczo 2 budynki i studium wojskowe. Ten budynek duży, który ciągle jest, o ile się nie mylę, ciągle jest własnością Politechniki, to jest tak zwany był budynek rektoratu, a obok był taki mniejszy budynek dziekanatu. Ja w tym budynku dziekanatu siedziałem. Razem ze mną w tym samym pokoju na ścianie było przypisanych 20 kilka osób do tego samego pokoju. Tak? No i po krótkim czasie zostałem sam w tym pokoju, dlatego że ta maszyna do perforowania robiła taki hałas, że po prostu właściwie całe piętro wymiotło. Tak? Także widać, że praca z domu była praktykowana już w latach 80. Nie potrzeba było do tego internetu ani innych, prawda? Wystarczyło głośno hałasująca maszyna do perforowania. Natomiast, proszę Państwa, prawdziwy przełom zaczął się od minikomputera Mera 305. To była maszyna, która malutka, jak tutaj widać, tak, takie biureczko. Dlaczego zaczął się produkowana przez Zjednoczenie Mera? Te wszystkie Elwra poprzednie były produkowane przez Elwro we Wrocławiu. Natomiast Mera 305 była produkowana w Warszawie. I ten przełom polegał na tym, że ta maszyna trafiła do Instytutu Automatyki, a nie do Centrum Informatyki. W związku z tym ja nie musiałem, prawda, na kolanach prawie przed ludźmi w białych kitlach zanosić im te taśmy i odbierać wydruki, tylko ja tę maszynę miałem do własnej dyspozycji dzień i noc, tak? W związku z tym siedziałem przy niej dzień i noc i programowałem, prawda, programowałem to, co się dało. I na tej maszynie, proszę Państwa, to takim efektem bezpośrednim tej maszyny to było utworzenie specjalności cyfrowe systemy sterowania. To jest taka enigmatyczna nazwa. Jesteśmy w Muzeum Enigmy, więc ta enigmatyczna dobrze pasuje do tego, prawda, do tej nazwy. Na informatykę, tak, ale ponieważ byliśmy w Instytucie Automatyki, z oczywistych względów tam, prawda, nie było informatyki w tytule, tylko były cyfrowe systemy sterowania. I to była bardzo ekskluzywna specjalność, trzeba powiedzieć, na którą wszyscy studenci Wydziału Elektrycznego chcieli się dostać, dostawali się najlepsi i bardzo duża część tych wszystkich, którzy, prawda, dzisiaj tutaj siedzą na tej sali, to byli właśnie wychowankowie tej specjalności cyfrowe systemy sterowania. Ale też tradycją Politechniki jest współpraca z przemysłem i robienie rzeczy użytecznych, które są wdrażane do takiej czy innej praktyki. Otóż na tej maszynie wtedy powstał system wspomagania akcji ratowniczo-gaśniczych dla Straży Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych. No i to był system, znowu tak, opowiem 2 słowa na ten temat, żeby widać było, jak sobie ludzie radzili w czasach, w których nie było internetu, na telefon czekało się 12 lat, prawda, i tego różnego typu historie. Otóż na tym komputerze były posadowione 3 bazy danych. Jedna baza danych dotyczyła rozmieszczenia sił i środków w województwie wielkopolskim, dlatego że w tej remizie mieli piłę do cięcia betonu, a w tej remizie mieli jakąś tam pianę o ciężkości, jakieś tam ciężarze właściwym, jakimś takim, który był potrzebny do gaszenia szczególnych programów.
problemów i tak dalej. Więc to była jedna baza danych. Druga baza danych dotyczyła, co się znajduje w zakładach pracy, takich, które grożą wybuchem i tak dalej. I nie jest to pożar domku jednorodzinnego, gdzie wiadomo, co się może palić i co można i czym to można gasić, tylko to były zakłady chemiczne, zakłady mechaniczne i inne, w których się paliły materiały, które wymagały specjalnych sił i środków, więc to była baza danych, która mówiła, gdzie się co znajduje, co jest potencjalnie groźne i zarówno dla ludzi tam pracujących, ale również dla strażaków, gdyby w niewłaściwy sposób, prawda, do tego pożaru podeszli. A trzecia baza danych to była baza danych właściwości fizykochemicznych różnego rodzaju substancji używanych w przemyśle wielkopolskim, gdzie było napisane, prawda, no, czym można gasić przede wszystkim. To chodziło o to, czym można gasić i w jaki sposób można do tego podejść i gdzie grozi wybuch, a gdzie nie grozi, gdzie grozi wielkie zadymienie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i system wyglądał w ten sposób, że jak się zaczynało coś palić, a parę takich dużych pożarów w Poznaniu było w tamtych latach, no to straże pożarne wyjeżdżały z remiz, natomiast operator, który siedział przy tej merze 300 w komendzie głównej na Masztalarskiej, tak, to on odczytywał te dane, które były potrzebne do tego i dyktował to przez radio. Tak? Przez radio dyktował to dowódcy wozu i ten w czasie, kiedy jechał do tego pożaru, no to dostawał, prawda, bezpośredni dostęp do danych zgromadzonych. Także dla dzisiejszej młodzieży, która ma smartfony, jak potrzebuje jakąś informację, to sobie paluszkiem pojeździ po ekranie i ma tą informację na ekranie. No to w tamtych czasach, kiedy nie było ani internetu, ani smartfonów, paluszki były, ale ekranów nie było, prawda, no to mniej więcej tak to wyglądało i tak sobie tutaj radziliśmy. No i teraz się, proszę Państwa, zaczyna historia następna, to jest historia mikroprocesorów. Otóż tutaj prekursorem tego i w ogóle osobą, która przyniosła do Instytutu Automatyki pierwszy mikroprocesor, to był Jurek Kręglewski, który tutaj siedzi przede mną. Wtedy został przyjęty do naszego zespołu, był asystentem, a wtedy były takie czasy, że asystent musiał przejść przez praktykę zawodową, praktykę przemysłową. To nie była praktyka studencka, tylko to była praktyka asystencka, jeśli tak można powiedzieć. No i kolega Kręglewski wylądował w Teletrze. No i w Teletrze, jak to zazwyczaj w takich sytuacjach była, to generalnie nikt nie wiedział, co z tymi stażystami zrobić. Tak? Najważniejsze było, żeby ci stażyści za bardzo nie zabierali czasu. No takie było mniej więcej podejście do stażystów w tamtym czasie. No i Jurek Kręglewski, który miał taką detektywistyczną naturę, to odkrył, że tam jest taki zestaw mikroprocesorowy, który został kiedyś kupiony i przez nikogo nie był używany. No więc się zapytał swojego opiekuna, czy może, prawda, zacząć eksperymentować z tym zestawem tych układów scalonych, z mikroprocesorem 8080, który tam się znajdował. Powiedzieli, no, że oczywiście, prawda, i tutaj byli super zadowoleni, że stażysta nie będzie, prawda, ich o coś dopytywał, a przy okazji jeszcze wykorzysta coś, co było kupione, a czego nikt nie używał i tak dalej. No i ten mikroprocesor, prawda, tutaj Jurek po pierwsze się z nim zapoznał, po drugie zobaczył, że to naprawdę dość dużo różnych rzeczy może, potem zrobił określone układy i tak się to zaczęło. I teraz zaczęliśmy w związku z tym w naszym zespole najpierw projektować, a potem programować mikrokomputery. I takim pierwszym naszym osiągnięciem, w którym tu już uczestniczyło więcej osób, to był mikrokomputer Microp. Taką miał nazwę wymyśloną w tamtych czasach. To był mikrokomputer, który zrobiliśmy korzystając właśnie z tej zdobytej wiedzy na temat mikrokomputerów, ale też no, mając na uwadze naszą specjalność. Tak? Chodziło o to, żeby studenci zaczęli uczyć się tych najnowocześniejszych rzeczy, w szczególności właśnie mikrokomputerów i ich programowania. Tak? To już był inny język programowania, programowaliśmy głównie w assemblerze Intela 8080, no więc tam trzeba było znać całą architekturę tego mikroprocesora, żeby móc programować w assemblerze. To była wyższa szkoła jazdy, krótko mówiąc.
I nie wiem, czy na innych uczelniach było coś na pewno nie tak rozwiniętego jak u nas. Tu po pewnym czasie to chcę tylko powiedzieć, że nasza dydaktyka wyglądała w ten sposób, że się dawało studentom układy scalone, dawało mu się kawałek płyty rezokartowej tak pokrytej miedzią, dawało mu się rapidograf i trochę tuszu i się mówiło, a teraz zrób komputer. Tak? To najczęściej był jakiś sterownik do czegoś konkretnego, ale ten student musiał po pierwsze go zaprojektować, po drugie musiał tym rapidografem narysować ścieżki na tej płycie, potem musiał to wytrawić w chlorku żelazowym, prawda, który był, co robiono w naszych zlewach. Mieliśmy takie duże, prawda, duże takie zlewy, więc wszyscy wyglądali jak nałogowi palacze, bo mieli całe palce żółte takie, prawda, ale one były nie od tytoniu, tylko od chlorku żelazowego. No a potem musieli to polutować, pomontować, prawda, no potem na oscyloskopach zobaczyć, czy to rzeczywiście funkcjonuje tak, jak miało funkcjonować. Potem dopiero mogli zacząć to programować i wtedy dopiero zaliczali przedmiot. Więc no, tego typu dydaktyka nie była powszechna. Mogę to wszystkich zapewnić, że to było coś naprawdę no, bardzo wysoko zaawansowanego. Ale tak się złożyło, że ten komputer zobaczyli koledzy z Teletry. Teletra była wtedy najpotężniejszym i najnowocześniejszym zakładem w Wielkopolsce i pewnie w całej Polsce, dlatego że był to zakład, który produkował cyfrowe centrale E10 na licencji francuskiej. Francuskiej to znaczy zachodniej, tak? Żeby nie było wątpliwości. Jesteśmy w biało-czarnym świecie i myśmy należeli do tej czarnej części, tak? Czyli do tej części, prawda, tutaj po tej stronie wschodniej. Więc tu się udało wynegocjować kontrakt i Teletra miała licencję na produkcję tych central telefonicznych E10. W warunkach, w których się czekało kilkanaście lat na telefon, możliwość zrobienia centrali, która, prawda, no, przyspiesza tą telefonizację kraju, to było coś niezwykle ważnego, w związku z tym były to bardzo ważne zakłady. No i zakłady Teletra miały jeden poważny problem. Mianowicie taka centrala się składała z mniej więcej 60 różnych typów płyt układów scalonych. I te układy scalone musiały być w toku produkcji testowane. One były testowane na takim mini komputerze firmy Bull francuskiej. No i to, prawda, testowano te płyty, poprawiano na tej podstawie, bo te układy były bardzo drogie, w związku z tym starano się tam poprawić, wymienić ten układ scalony, który nie działał, znaleźć jakieś pęknięte ścieżki albo zimne luty i tak dalej, no i na tej podstawie się to robiło. Tylko problem polegał na tym, że Francuzi bez przerwy przysyłali zmiany do tej centrali, dlatego że cały czas powstawały nowe układy scalone, stare przestały być produkowane, zmieniały się czasy, zmieniały się, prawda, charakterystyki elektryczne tych układów scalonych i tak dalej. Więc krótko mówiąc, cały czas był taki dość duży strumień nowych płyt, które musiały być testowane i Francuzi bardzo drogo sobie liczyli za każdy nowy test. W związku z tym przyszli do nas i powiedzieli, no czy wy byście nam nie zrobili takiego testera, który by no, pozwolił nam, krótko mówiąc, uwolnić się od, prawda, Francuzów, tak żebyśmy nie musieli za to płacić, tylko żebyśmy to mogli robić u nas. No i myśmy wtedy na podstawie właśnie naszego mikroba mówimy, ok, to my mamy, mikrokomputer to my już mamy, tak, bo mamy mikroba, natomiast my teraz spróbujemy przygotować to tak, żeby to się nadawało do testowania płyt. No i tu mieliśmy taki, powiedziałbym, pewien konflikt z innym zespołem, który w Instytucie Automatyki był. To był zespół z teorii automatów, bo automatowcy powiedzieli, że to się nie da. Dlatego, że nie można na podstawie tych iluś sygnałów, które się pojawiają na szpilkach złącza, powiedzieć, który to akurat układ scalony nie działa albo która ścieżka jest pęknięta. Tego się po prostu nie da zrobić.
No dobrze, tylko myśmy podeszli do tego zupełnie inaczej, mianowicie myśmy do tego naszego mikrokomputera dołączyli taki klips na elastycznym kabelku i ten klips, prawda, operator, ten tester, prawda, ten człowiek testujący, on miał wyświetlane po kolei polecenia, załóż klips na scalach numer 1, prawda, teraz przetestuj, załóż na numer 2 i tak dalej. I na tej podstawie można było stosunkowo bardzo szybko stwierdzić, który z układów scalonych nie działa, w jakim momencie, no i go następnie wymienić i zastąpić, naprawić płytę. No, nasi automatowcy byli bardzo zdenerwowani i mówią, że to jest naruszenie wszelkich reguł, jakie obowiązują w cywilizowanym świecie, a ci z Teletry byli absolutnie zachwyceni, bo nagle, prawda, te dolary, które musieli wydawać na Francuzów, mogły zostać na inne cele. No więc tak powiedziałbym, że tak się mniej więcej to skończyło. Następnym krokiem tej współpracy to było, tu jest właśnie to, co już opowiedziałem, to nagle się pojawiło Elvro po raz pierwszy. Otóż Teletra i Elvro należały do tego samego zjednoczenia. Oni się tam wszyscy oczywiście kontaktowali i spotykali. No to w którymś momencie ci z Elvro się dowiedzieli, że ci w Teletrze mają taki tester, który potrafi, prawda, im obniżyć koszty produkcji i dać szybkość, prawda, tutaj testowania, naprawy i tak dalej. No to przyszli do nas, tak, się dowiedzieli, prawda, biały wywiad gospodarczy działał, więc przyszli do nas i mówią, słuchajcie, no może byście wy nam też zrobili taki tester, dlatego że w końcu komputer, a wtedy robili tą Odrę 1300, prawda, a za chwilę zaczynali robić Riady, bo to było w pewnym sensie narzucone przez Rosjan, tak, że Riad to był, znaczył rząd, tak, i tu chodziło, Rosjanie sobie podzielili te komputery pomiędzy poszczególne kraje RWPG, no i każdy tam robił nad jednym. Myśmy najpierw robili R32, a potem R34, to mniej więcej tak było. No w każdym razie Elvro miało problem, taki sam jak Teletra, to znaczy znowu mieli komputer, który był złożony z kilkudziesięciu płyt układów scalonych, tak, no musieli to testować, żeby ta cała maszyna zaczęła działać, więc to po prostu mieli analogiczny problem. No dobra, powiedzieliśmy, no to my będziemy z wami współpracować i zrobimy wam takie testery. I zrobiliśmy dla nich 2 testery. Jeden to był testing Merlin, drugi to był tester Mephisto. Mieli jakieś takie zamiłowanie do diabelskich nazw, to nie myśmy to wymyślili, ale co tam, no to oni takie chcieli. Jak nam mówili, to wdrożenie R34 skróciło się o 1,5 roku dzięki tym testerom. Także to po prostu widać było, jakie jest przełożenie po prostu tego, co robiliśmy na autentyczną, prawdziwą, przemysłową produkcję. No i w ramach, żeby zrobić te testery, to my potrzebowaliśmy mocniejszych komputerów. To się nie bardzo dawało zrobić na tym 8-bitowym Intelu 8085, bo generalnie na nim pracowaliśmy. I wtedy ludzie w Elvro wpadli na pomysł, żebyśmy zrobili komputer ogólnego przeznaczenia dla celów przemysłowych, który się nazywał Elvro 800. To Elvro 800 to po pierwsze tak, miał płyty z 8-bitowymi procesorami Intel 8085, czyli mniej więcej to, co było w Mikrobie. Dalej miały płyty z 16-bitowymi procesorami Intel 8086. To była nowość, która weszła na rynek zachodni i w krajach RWPG była niedostępna. Tak? Dalej miał płyty pamięci. Tutaj, o ile dobrze pamiętam, to w naszym zespole powstała pierwsza płyta 64 kilobajty, tak, dynamiczna. To w ogóle, prawda, udało się taką technologię opanować. Dalej płyty sterowników urządzeń peryferyjnych. Myśmy współpracowali z przeróżnymi producentami różnych dysków, drukarek, prawda, ploterów, nie wiem czego tam jeszcze. Tak? No i wreszcie płyty z urządzeniami sieciowymi, dlatego że Elvro się specjalizowało też w zdalnym przesyłaniu danych, także myśmy też robili płyty z urządzeniami sieciowymi. Wreszcie płyty z interfejsem GPIB, który służył sterowaniu urządzeniami przemysłowymi.
Instytutem badawczym ELVRO był ICSIPE, czyli Instytut Komputerowych Systemów Sterowania, dlatego naturalnie ich potrzeby dotyczyły sterowania różnego rodzaju przemysłowymi instalacjami i stąd pracowaliśmy nad całym takim zestawem tego wszystkiego. I w jednej kasecie można było złożyć 16 takich komputerów, więc to już był komputer, który miał ogromną moc obliczeniową. Tak? To był wieloprocesorowy komputer, który miał naprawdę potężną moc obliczeniową tutaj w tym miejscu, bardzo wielką różnorodność, tak? Bo miał te przeróżne płyty pamięci zewnętrznych, wewnętrznych i tak dalej. Można go było dowolnie konfigurować. Można było włożyć więcej pamięci operacyjnej i on wtedy był szybszy, a można było włożyć więcej sterowników pamięci zewnętrznej i wtedy miał duże pojemności, prawda, potrzebne na przykład bazom danych. Także to był bardzo uniwersalny system, który nadawał się do ogromnej liczby zastosowań, przede wszystkim przemysłowych. I to był nasz główny wysiłek projektowy. Myśmy przez wiele lat pracowali nad tym systemem, nad ELVRO 800, tak? Nad ELVRO 800, który miał te takie bardzo ambitne cele. Przypominam, że to były lata 80., to jeszcze nawet pierwsza połowa lat 80., tak? Więc tutaj ogromny wysiłek był włożony w to, żeby to zaprojektować, żeby to oprogramować, tak? I żeby to w ogóle w jakiś sposób można było prawda, przetestować, bo to, że 16 komputerów w jednej kasecie współpracuje ze sobą tak jak powinno, tak? I robi to, czego się od niego oczekuje. Myśmy nie mieli testerów, bo dla nas testerów nikt nie robił, prawda? Mogliśmy sobie sami zrobić testery, ale generalnie także myśmy to musieli wszystko bardzo mozolnie i bardzo konsekwentnie budować. I na bazie tego doświadczenia powstał ELVRO 800 Junior. Tak? To jest na bazie tego doświadczenia. Gdyby nie cała ta droga, którą przedstawiłem od tej Odry 1013 poprzez budowę ELVRO 800, tak, aż do budowy tego ELVRO 800, to ELVRO 800 Junior w naszym zespole by nie powstał. Tak? To była kumulacja doświadczenia, na podstawie której mogliśmy potem zrobić ELVRO 800 Junior. Tak wyglądał ELVRO 800. Także tutaj to jest ta kaseta, do której można było włożyć tych 16 komputerów tak naprawdę. Tutaj są stacje dysków. Także to był ten komputer. On niestety, jak się potem okazało, jednak ELVRO nie było technologicznie przygotowane do robienia czegoś tak skomplikowanego i tak potężnego. Także tutaj na mikroprocesory 8086 było oczywiście embargo, które można by było jakoś tam próbować omijać, ale to nie było takie proste, więc po prostu tego komputera wyprodukowano prawdopodobnie około 100 sztuk, takiej prototypowej, ale on nigdy nie wszedł do produkcji masowej, tak jak było to planowane. Mimo że były na to zamówienia rządowe i wszystkie rzeczy, które były tutaj spełnione do tego, żeby to powstało, to niestety w tamtych warunkach organizacyjnych i technologicznych tego się nie udało zrobić po prostu. Przy czym ja chcę bardzo jasno podkreślić, że nasz zespół nie pracował wyłącznie nad juniorem. Tak? To jest mylne wyobrażenie, bo to, że tutaj prawda, mówimy o juniorze, to nie znaczy, że ten zespół zajmował się tylko i wyłącznie juniorem. Otóż, proszę Państwa, tak, myśmy się zajmowali przede wszystkim badaniami naukowymi, bo byliśmy pracownikami naukowo-dydaktycznymi na uczelni, tak? Więc z tego zespołu powstało 5 profesorów tytularnych, 2 doktorów habilitowanych i 5 doktorów. I żaden z nas nie osiągnął tego, prawda, na juniorze. Nie? To było niewykonalne. Junior to nie była praca o charakterze naukowym, to była praca o charakterze konstrukcyjnym. Tak? W związku z tym nikt z nas nie zrobił tych stopni i tytułów na juniorze. Tak? Oprócz tego współpracowaliśmy bardzo silnie z Francją i z Włochami. Z Włochami mieliśmy bardzo
dobry układ, bo tam znaliśmy ludzi zajmujących się elektroniką i to, co było najcenniejsze w tym, co oni nam dawali co roku, to były katalogi, takie grubości chyba 8 centymetrów, prawda, w których były opisane wszystkie układy scalone na świecie. I dzięki temu myśmy mieli ogromną przewagę nad innymi, bo inni dostawali jakiś układ scalony produkcji radzieckiej, tak, ale nie wiadomo było, co w nim jest, jak on działa, co to jest klon nie wiadomo czego, tak, z niewiadomymi poziomami, sygnałami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my w tych naszych tajnych księgach mieliśmy do czynienia ze wszystkimi opisami wszystkich układów scalonych na świecie i oni nam zawsze przysyłali ten z poprzedniego roku, jak dostawali następny, to nam przysyłali ten poprzedni, a nam to w pełni wystarczało. Dalej, a z Francją, no to ja głównie się zajmowałem rozproszonymi bazami danych, tak, więc to też jest tematyka, która z juniorem bezpośrednio nie miała nic wspólnego. No i to była tematyka, w której członkowie zespołu się specjalizowali naukowo. Dalej mieliśmy szereg publikacji. Tutaj w Muzeum Enigmy będą nasze książki z tamtego okresu wystawione, także będzie można je zobaczyć. Także jedną z książek, ale to na temat rozproszonych baz danych, razem z panem profesorem Morzem, napisaliśmy, była wydana w Elżwierze w Stanach Zjednoczonych. To też był ewenement, żeby ludzie zza żelaznej granicy napisali książkę na temat tak zaawansowane jak rozproszone bazy danych i wydali w wydawnictwie światowym w Stanach Zjednoczonych. To po prostu wielu ludziom się to nie mieściło w głowie, prawda? Dalej mieliśmy cały szereg patentów, tak, w ramach tej naszej pracy, głównie z tego obszaru Elvro 800, ale to były patenty związane właśnie z tą działalnością głównie elektroniczną, bo oprogramowania nie można organizować. Organizowaliśmy bardzo wiele ogólnopolskich konferencji, bo wielu ludzi było zainteresowanych, w szczególności mikrokomputery w edukacji w latach 84 do 89. Jednym z naszych partnerów do organizacji jednej takiej konferencji w Gdańsku to był późniejszy premier Jan Krzysztof Bielecki, tak, który w tamtych czasach nie zajmował się premierostwem, tak, tylko miał taką firmę treningu kierowniczego i w ramach tego próbował kierować nami, jak tą konferencję zrobić. No myśmy sobie trochę poradzili bez niego, ale to był ciekawy kontakt, jak się okazuje, prawda? Dalej była seria wydawnicza w wydawnictwach naukowo-technicznych. Ja miałem przyjemność być sekretarzem tej serii i to ponad 60 książek informatycznych wydaliśmy w ramach tej serii, także to trafiało na rynek, prawda, polski i podnosiło poziom prawda, techniczny. Dalej działaliśmy bardzo silnie w Polskim Towarzystwie Informatycznym, Koło Poznańskie, sekcja mikrokomputerów, no i zarząd główny. Ja wtedy przez 2 kadencje byłem wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, tak. Dalej, nieskończone recenzje dorobku naukowego, ponieważ mało było wtedy osób, które się zajmowały informatyką i miały, prawda, prawa recenzowania dorobku, no to na mnie spływało dość dużo tego typu obowiązków. No i wreszcie dydaktyka, tak? To były wykłady, ćwiczenia, laboratoria, no i prace magisterskie, które też były dla nas źródłem, prawda, pozyskiwania najlepszych studentów, którzy zaczynali z nami już na poziomie studiów, a potem w naturalny sposób dołączali do naszego zespołu. To wszystko się działo równolegle w stosunku do Elvro 800 Junior. Także to nie jest tak, że Elvro 800 Junior było naszym jedynym i głównym zajęciem. Tak by było, gdybyśmy byli zespołem przemysłowym, ale myśmy byli zespołem akademickim i musieliśmy robić różne inne rzeczy. Elvro 800 Junior był jak gdyby jedną z tych wszystkich rzeczy, które robiliśmy. No i teraz przechodzę do samego mikrokomputera. Otóż to były czasy, w których pojawiły się komputery takie domowe. Pierwszy to był Sinclair ZX80, a potem ZX Spectrum. To była firma Sinclair z Wielkiej Brytanii, która wpadła na genialny pomysł. Mianowicie powiedziała tak, co jest najdroższe w komputerze? Najdroższe są peryferia. Tak? Sama elektronika nie jest aż tak droga, najdroższe są peryferia. To zróbmy komputer bez peryferiów, wtedy będzie tani.
a dzięki temu będziemy mogli wejść na masowy rynek taki osobisty. No i jak pomyśleli, tak zrobili. Zamiast monitora, takiego profesjonalnego monitora, był telewizorek. Tak, taki najchętniej mały telewizor, więc taki, który można wziąć na kemping z takimi dużymi antenami, tak jak tutaj jest pokazany. No bo duży telewizor, no to trzeba machać głową bardzo, prawda? Natomiast mały telewizor, no można było się skupić na tym tekście. A zamiast pamięci masowej to był zwykły magnetofon, tak? Kasetowy. Tak? Na tym magnetofonie kasetowym, no to były takie pi, tak? I to były bity zera i jedynki, które się zapisywały na tej kasecie jak dźwięk normalnie na zasadzie analogowej, prawda? No i takie coś kosztowało jakieś 100 funtów. No więc, proszę Państwa, marynarze, którzy mieli dostęp do dewiz, zaczęli te komputery kupować, najpierw swoim dzieciom, potem dzieciom swoich znajomych, a potem dzięki takim firmom jak Bomis zaczęli to sprzedawać, prawda, tutaj na szerszy rynek i te komputery zaczęły się rozpowszechniać. Były dobrem wysokiego pożądania, bo na nich działały różnego rodzaju gry komputerowe, bo to były do zastosowań takich zabawowo-dziecięcych. No więc dzieci bardzo chętnie taką zabawką nową się, prawda, tutaj interesowały. No i wtedy pojawiła się idea komputera szkolnego. Mianowicie w Polsce uświadomiono sobie konieczność kształcenia w zakresie informatyki. To, o co walczyło Polskie Towarzystwo Informatyczne, to zaczęło docierać do różnego rodzaju decydentów na poziomie ministerialnym. Powiedzieli sobie, no rzeczywiście to jest przyszłość, prawda, tutaj no, jeśli inwestujemy w riady i zamierzamy je rozwijać, to jest oczywiste, że musimy zacząć kształcić młodzież w zakresie informatyki. Ale to nie było takie proste, bo Polska podlegała pod KOKOM, tak, czyli zakaz eksportu różnego rodzaju urządzeń, które nawet takich podwójnego zastosowania do krajów za żelazną kurtyną, a myśmy niestety byli za żelazną kurtyną. No więc Amerykanie wychodzili z założenia, że z dużej liczby małych komputerów można złożyć duży komputer, a dużego komputera można użyć do kierowania rakietami, prawda, które mają w coś tam trafić. I skądinąd mieli rację, tak? No to, prawda, nie da się ukryć, że mieli rację. Tak, w związku z tym oczywiście nie można było tego wszystkiego kupować w sposób taki otwarty i to był bardzo poważny problem. Natomiast brak było, ta idea wprowadzenia do szkół, także IBM PC, tak, był pod embargiem. Tak? IBM PC nie można było oficjalnie kupić. W tamtych czasach to był bardzo wczesny początek IBM-ów PC, one miały horrendalną cenę i nie można było ich kupić w sposób oficjalny. Ministerstwo nie mogło sobie pójść do IBM-u i kupić sobie IBM PC. Tak? Także brakowało odpowiedniego komputera w Polsce i w RWPG, no to ministerstwo wpadło na pomysł, że tą informatykę będzie wprowadzać na Sinclairach, tak, czyli na Spectrum. W związku z tym powstał pomysł, że się zakupi dla polskich szkół Spectrum na dużą skalę, tam 100 funtów, to się jeszcze wynegocjuje zniżkę i tak dalej i to będzie ok. No i to było stanowisko, to proszę Państwa wzbudziło ogromny protest na terenie profesjonalnym, czyli Polskiego Towarzystwa Informatycznego, bo dla nas było absolutnie jasne, że żadnej informatyki na Spektrum się nie nauczy. Tak? Po prostu to było niewykonalne w warunkach klasowych, kiedy jedna grupa ma 45 minut, prawda, ściągnięcie programu z tego telefonu, z tego magnetofonu kasetowego zabierało, nie wiem, czasem 10 minut, więc tam nie było, prawda, to się po prostu nie dawało zrobić. To się nadawało do grania w jakąś grę, prawda, ale to się nie nadawało do żadnego uczenia informatyki w warunkach klasowych małych dzieci, prawda, które dopiero się uczą i stawiają pierwsze kroki. No to w związku z tym w 1986 roku Ministerstwo Oświaty i Wychowania ogłosiło konkurs na zaprojektowanie w Polsce komputera edukacyjnego. Sam fakt, że to był konkurs, to było, proszę Państwa, wydarzenie, bo w tamtych czasach nie robiło się żadnych konkursów. To było szuru-buru na posiedzeniu. My tu nomen omen siedzimy w komitecie wojewódzkim, prawda,
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No i to na szuru-buru, w takich komitetach się decydowało, kto co będzie robił, tak? Natomiast tutaj postanowiono zrobić konkurs i do tego konkursu wyznaczono taką fundację, która się nazywała Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej i ona miała gdyby zebrać oferty od różnych fabryk i następnie zadecydować, co będzie produkowane. To miało być produkowane w Elwro, to było wiadomo. No i wymagania, jakie postanowiono w tym konkursie, były następujące. Po pierwsze, musiała być programowa zgodność ze Spektrum, bo na Spektrum istniała pewna wspólnota ludzi, która z tego Spektrum korzystała, powstawało pierwsze oprogramowanie edukacyjne również na to Spektrum, więc nie chciano z tego zrezygnować. Po drugie, na wyposażeniu tego komputera miały być dyskietki 5,1/4 cala. To były nowoczesne dyskietki jak na tamte czasy, bo nienowoczesne to było 8 cali, tak? I tu chodziło o to, że no jednak ministerstwo zdawało sobie sprawę, że na tym magnetofonie się daleko nie ujedzie, więc wstawili to jako twardy wymóg. I to się zbiegło w czasie z nakazem PZPR, aby każde przedsiębiorstwo produkowało koniecznie jakieś dobro konsumpcyjne dla ludności. Tak, no to były takie czasy, kiedy, prawda, władza dbała o ludzi. Nie chcę nawiązywać do jakichś późniejszych czasów, ale władza nawiązywała, prawda, dbała o ludzi i starała się ludziom jak najbardziej ułatwić życie, ponieważ w sklepach nic nie było. Tak, no to Komitet Centralny wydał takie zarządzenie dla przedsiębiorstw państwowych, a oprócz państwowych żadnej innej nie było. Były spółdzielcze, to na jedno wychodzi, tak, że to po prostu, że one muszą koniecznie produkować coś na rynek. No i teraz, proszę Państwa, jeśli ktoś był producentem, nie wiem, zabawek, to nie miał żadnego problemu, bo nadal produkował zabawki i, prawda, ku zadowoleniu Komitetu Centralnego i wszystko było dobrze. Ale jak ktoś produkował komputery i to w dodatku typu R34, tak, wielkie komputery, których się jako zabawki nie sprzeda, tak, to miał duży problem, tak, w jaki sposób to zarządzenie nieodwołalne wykonać. No więc Elwro, który był producentem dużych komputerów, rozpoczął produkcję konsumpcyjnych organków elektronicznych Elwirka w efektownej plastikowej obudowie. Tak, więc ta obudowa to był, proszę Państwa, ewenement, bo zrobienie obudowy w tamtych czasach to był większy wysiłek niż zrobienie elektroniki, tak, bo to trzeba było mieć formę i proszek i nie wiem co jeszcze i tak dalej. Także no, żeby wypełnić te wymagania, to oni zaczęli produkować Elwirkę, tak, jako takie organki elektroniczne. Ale zamówienie rządowe na komputery edukacyjne było dla Elwro ogromną szansą. To był wielka szansa i oczywiście Elwro bardzo się zapaliło do tej idei, że oni będą produkować komputery szkolne na skalę masową i jednocześnie będą robić to, na czym się znają, czyli komputery, z drugiej strony wypełnią te wymagania, żeby to szło do ludzi i tak dalej, no więc to było idealne rozwiązanie. Problem polegał na tym, że bardzo trudno było o napędy dyskietek, które były wymagane, tak? To było wymaganie, a w Polsce te dyskietki produkował tylko KWAP w Krakowie, ale miał już zakontraktowaną sprzedaż na ileś tam lat do przodu, a w RWPGE produkowali to Bułgarzy i Węgrzy, tak? No tam można było łatwiej to dostać niż w KWAP-ie, ale w każdym razie z tymi dyskietkami to był największy problem, przed jakim stanął Elwro. No i tak wygląda, proszę Państwa, Elwro 800 Junior. Tutaj dzięki uprzejmości pana Marcina Kaźmierczaka możemy go oglądać w naturze. Ta niepowtarzalna zieleń, prawda, tego monitora jest, prawda, no tutaj otwiera wszystkie sentymenty wśród tych, którzy mieli do czynienia z tym komputerem. Tak, tutaj on jest czarno-biały, potem się biały proszek skończył, więc on był potem biało-brązowy, tak, dlatego tutaj widzicie Państwo późniejsze wersje, wersji biało-brązowej. Tak wyglądał pełen zestaw, także tutaj mamy Elwro 800, drukarkę, monitor i te dyskietki, prawda, 5,1/4 cala.
Tak? I teraz, co było takiego nowoczesnego w juniorze? Otóż to był system rozproszony ze współdzielonymi zasobami, które stanowiły drukarka i dyski. Tak? Także ta architektura upowszechniła się wiele, wiele lat później. W tamtych czasach taki Sinclair to w ogóle nie miał nawet możliwości podłączenia do innego komputera, do jakiejś sieci, tak? A w ogóle IBM PC w tamtych czasach to też nie był komputer sieciowy, to był komputer osobisty, do osobistego używania przez pojedynczego człowieka. Natomiast tutaj mieliśmy zestaw edukacyjny, który wyglądał w ten sposób, że był serwer, to był komputer nauczycielski wyposażony w drukarkę i pamięć masową na dysketkach 5,1/4 sala. Były stacje robocze, czyli komputery uczniowskie, tak? I była lokalna sieć komputerowa o nazwie UNET, pracująca w standardzie zbliżonym do dzisiejszego Ethernetu. Tak? To wszystko było w juniorze w 1986 roku. Tak? I teraz ten komputer miał dwa tryby pracy. Jeden tryb to był tryb Spectrum z magnetofonem kasetowym, czyli wszystko, co chodziło na Spectrum, chodziło na juniorze. Tą samą kasetę można było włożyć do tego samego magnetofonu, przełączyć go ze Spectrum do juniora i wszystko chodziło tak, jakby ktoś miał Spectrum. A drugie to był tryb dyskowy. Czyli można to było zapisać na dysk i każdy, kto najpierw działał na Spectrum, a miał dostęp do juniora, pierwszą rzeczą, jaką robił, to wszystko kopiował na dyski, tak? Dlatego że no, z dyskami nie było dostępu, a z taśmami to była krzyż pański, tak? Droga przez mękę, tak za każdym razem. Dla Elvro, dla zakładów Elvro najważniejsze było to, że jedna stacja dysków obsługiwała całą klasę, a nie jednego ucznia, bez utraty jakości i funkcjonalności. Czyli dla nich spełnienie tego wymagania, że każdemu uczniowi dajemy komputer ze stacją dysków, gdzie tych dysków nie było, tak, i trzeba je było tam wyrywać Bułgarom i Węgrom w niewiadomy sposób, tak, to było nie do przejścia. Natomiast cała idea juniora polegała na tym, że zamiast zrobić jeden komputer taki osobisty, tak jak było to w modzie w tamtych czasach, myśmy zrobili sieć komputerów, tak? I ta jedna bardzo cenna stacja dyskowa obsługiwała wszystkich uczniów w klasie. Tak? W związku z tym, prawda, juniora dało się wyprodukować na dużą skalę, głównie polskimi siłami. Tak? To były mikroprocesory pamięci, inne układy, które były produkowane przez CEMI. To były monitory, które pochodziły z Unimoru, tutaj Państwo widzicie przykład. Tak? I to były drukarki z Błonia, tak, pod Warszawą i tylko napędy dyskowe były z Bułgarii i Węgier, bo KWAP sprzedawał to za dużo większe pieniądze dla celów przemysłowych i pod tym względem nie specjalnie chciał z juniorem, z Elvro współpracować. I to był klucz do sukcesu produkcji przemysłowej. Oprogramowanie juniora to było tak, oprogramowanie typu Spectrum to był spolszczony interpreter języka BASIC, rozszerzony o funkcję wczytywania i zapisywania plików na dyskach lokalnych i zdalnych. Także BASIC przetłumaczony był w określony sposób, prawda, na język polski. Dalej możliwość wykonywania wszystkich programów napisanych na Spectrum, w tym gier, co dla uczniów było niezwykle interesujące, tak, wiadomo, że gry uzależniają. Natomiast w systemie operacyjnym CPJ, tak, który powstał, został specjalnie napisany od podstaw dla juniora, to była zgodność z systemem CP/M, który był wówczas najbardziej rozpowszechnionym systemem dla mikrokomputerów 8-bitowych na świecie. Dalej współużytkowanie dysków i plików przez sieć, czyli to, co dzisiaj jest naturalne, to wtedy to były pierwsze tego typu rozwiązania. Dalej moduł zarządzania siecią UNET, tak? To jest komunikacja w trybie indywidualnym i rozgłoszeniowym oraz personalizacja identyfikatorów komputerów i zdalny podgląd ekranów uczniów przez nauczyciela. Także
Nauczyciel przychodził do klasy i mógł jednym, prawda, kliknięciem załadować wszystkie, znaczy oprogramowanie i stan wykonania i tak dalej, wszystkich uczniów, którzy są na tej lekcji, a 45 minut później te dzieci mówiły do widzenia panie, do widzenia panu i wychodziły, tak, przychodziła następna grupa uczniów i znowu trzeba było załadować tych, także każdy kontynuował swoją pracę z poprzedniej lekcji, która była tydzień wcześniej, tak, czy coś w tym rodzaju. Więc to były niepowtarzalne warunki w porównaniu do tego, że każde dziecko był na tym spektrum, z tego magnetofonu coś próbowało sobie załadować i to by zajmowało większość lekcji. Także to były te rozwiązania. Nauczyciel też mógł, prawda, no, praca w informatyce to jest w dużym stopniu praca indywidualna, ale nauczyciel w każdej chwili mógł podglądać, co uczeń robi na swoim komputerze, tak? W szczególności, czy przypadkiem nie gra w jakieś gry zamiast uczyć się programowania, tak? Także no, były, powiedziałbym, rozwiązania, które na tamte czasy były naprawdę rewolucyjnie nowe. Oprogramowanie użytkowe juniora. Po pierwsze była to możliwość używania polskich liter. Tak? To się dzisiaj znowu wydaje takie naturalne, ale w tamtych czasach nie było. I do dzisiaj jeszcze są ludzie, którzy piszą bez polskich znaków diakrytycznych, co uważam za skandal. No ale to właśnie są nabyte, prawda, tutaj złe nawyki w czasach, kiedy tych znaków diakrytycznych nie można było po prostu wygenerować z klawiatury. Tak, także to było możliwość używania polskich liter. Notabene te książki, które tutaj napisaliśmy, to były pierwsze książki składane drogą komputerową. Nie były pisane na zwykłej maszynie do pisania, prawda, na takich dużych kartkach i potem z tego robiono offset, tylko to były składane komputerowo w edytorze, który się nazywał ChiWriter, tak, bo ten ChiWriter miał jedną podstawową zaletę, miał polskie litery, tak, także jak się Państwo przyjrzycie tym książkom, to tam widać te kropeczki od drukarki igłowej, tak? Wtedy jeszcze drukarek laserowych w ogóle nie było, tak? Więc wszystkie były igłowe drukarki i tam można zobaczyć te kropeczki w poszczególnych literach. Dalej oprogramowanie napisane dla komputera ZX Spectrum. Całe oprogramowanie użytkowe, które ktoś kiedykolwiek napisał dla Spectrum, to tutaj chodziło. Oprogramowanie narzędziowe napisane dla systemu CP/M, edytor tekstów WordStar, arkusz kalkulacyjny SuperCalc, system zarządzania bazą danych DBase, system programowania w językach Pascal, Prolog i C. Także to jest współczesna informatyka, niedaleko odeszła od tego, co było dostępne na juniorze. Oprogramowanie edukacyjne napisane dla systemu CPJ. No i tutaj jest książka właśnie, system operacyjny CPJ, która wyjaśniała, w jaki sposób ten system działa. Potem wydawaliśmy takie małe książeczki, to jest podręczna pamięć programisty, tak się nazywała cała seria PPP. Tak, w której idea była taka, żeby nauczyciel miał taką małą książeczkę w kieszeni, jak nie wie co zrobić, to żeby tam miał od razu taką ściągę, prawda, żeby uczniowie się z niego nie nabijali, prawda, że on czegoś tam nie wie. No więc to było tak wydane w postaci takiej małej, podręcznej, kieszonkowej książeczki. Dalej książka na temat baz danych, DBase 3, tak. Następnie system programowania w języku Logo. To była cała osobna sprawa, to był język, który nie był dostępny na Spectrum. On został od początku napisany. To był dialekt języka sztucznej inteligencji Lisp. Wtedy trwała walka między Amerykanami a Japończykami na temat tego, kto będzie dominował w informatyce. No i Lisp był takim narzędziem, przez które właśnie próbowano rywalizować ze sobą. Była to grafika żółwiowa przystosowana do możliwości dzieci, to znaczy taki żółw, czyli chodził sobie po ekranie i zadaniem dziecka było sterowanie tym żółwiem, który zostawiał za sobą określony ślad albo go nie zostawiał w zależności od podniesienia lub opuszczenia pisaka, więc dziecko uczyło się myślenia algorytmicznego, tak, w jaki sposób tego żółwia zaprojektować, zaprogramować, tak żeby on zrobił to, czego się od niego oczekuje. Także tu został napisany leksykon Logo.
No i pokażę Państwu parę materiałów archiwalnych, takie, które się zachowały z tamtych czasów. No to jest z 1988 roku informator Elvro. Ja wiem, że to jest nieczytelne, ale być może w wersji internetowej będziecie mogli Państwo przeczytać sobie, prawda, jak tutaj Elvro zachwalało juniora. Tutaj jest informator znowu Elvro z kolejnego roku. Tutaj jest większy opis Elvro, jego możliwości, w jaki sposób on tutaj funkcjonuje i tu jest eksplicite napisane, że to zostało przez nas zaprojektowane, także Elvro tego nie ukrywało. To jest z kolei dokument z NIK-u. W 90 roku NIK kontrolował wykonanie zamówień rządowych i w ramach zamówienia rządowego tutaj nie wystawił pozytywnej opinii Elvro, dlatego że powiedział, że Elvro zobowiązywało się do wyprodukowania 75 tysięcy juniorów, a wyprodukowało 13 693 w ramach zamówienia rządowego. Oprócz tego Elvro wyprodukowało nieznaną dzisiaj liczbę juniorów, która była bezpośrednio kupowana przez szkoły, komitety rodzicielskie i różnych innych, prawda, entuzjastów juniora, które nie były wliczane do tego zamówienia rządowego. Także to jest dowód na to, że co najmniej 13 tysięcy juniorów powstało, a prawdopodobnie było tego parę tysięcy więcej, na co niestety nie ma w tej chwili dowodów, no bo Elvro już nie funkcjonuje. Także to takie materiały archiwalne udało się uzyskać. Teraz możemy, podsumowując, wymienić kilka efektów programu Junior. Po pierwsze, razem z juniorami do polskich szkół weszła informatyka i już na zawsze w nich pozostała. Jesteśmy jednym z niewielu krajów na świecie, które wprowadziły informatykę do szkół w 1987 roku, rok później po tej prezentacji, i do dzisiaj konsekwentnie cały czas ta informatyka jest uczona i polskie dzieci są uczone informatyki. Po drugie, dzięki juniorom w latach 80. i 90. XX wieku ponad 1 milion polskich uczniów miał swój pierwszy kontakt z komputerami i z informatyką. I tutaj na sali są przedstawiciele tego pokolenia, które właśnie miało możliwość zapoznania się z informatyką dzięki juniorom. Gdyby nie było innej możliwości, w każdym razie 1 milion uczniów to jest naprawdę to ma istotne znaczenie społeczne. Dzięki juniorom tysiące nauczycieli i innych dorosłych entuzjastów nauczyło się posługiwać komputerami, a wielu z nich nauczyło się pisać oprogramowanie. To było ogromne zainteresowanie tym i bardzo wielu ludzi spontanicznie, prawda, starało się nauczyć, zobaczyć, co to jest ten komputer i co to jest programowanie komputerów. Ci ludzie później zbudowali podwaliny polskiego przemysłu oprogramowania. Natomiast pracownicy największego producenta komputerów w Polsce, zakładów elektronicznych Elvro, producenta układów scalonych CEMI, producenta monitorów Unimor, producenta drukarek Mera Błonie, firmy serwisowej Unitra Service, tak, zdobyli doświadczenie w masowym zastosowaniu techniki komputerowej. Unitra Service zajmowała się serwisowaniem analogowych telewizorów. Dla nich zajęcie się serwisowaniem cyfrowego komputera było gigantycznym przełomem. Tak, a to oni byli za to odpowiedzialni w skali całej Polski. Także ci ludzie później przyczynili się do rozwoju wielu innowacyjnych firm elektronicznych i informatycznych w Polsce. Te zakłady nie istnieją. Tak? Te zakłady wszystkie zostały w ramach transformacji, nie przeżyły transformacji, krótko mówiąc, ale nie ludzie. Ludzie przeżyli transformację i ci ludzie potem założyli nowe firmy i te nowe firmy, prawda, funkcjonują z sukcesem do dzisiaj. Także dzięki oryginalnej polskiej konstrukcji juniora, łączącej wyprzedzającą nowoczesność, bo wiele z tych rozwiązań, które były w juniorze, upowszechniły się wiele lat później, potem na komputerach dużo większej mocy i możliwościami wykonawczymi w późnym PRL-u. Bo to trzeba sobie powiedzieć, że to był komputer produkowany w warunkach niedoboru, tak, i w warunkach kokomu, embarga na różnego rodzaju, prawda, produkty, więc w warunkach nie do uwierzenia trudnych dla producenta. Tak?
oraz całościowemu podejściu od produkcji po masowe kształcenie użytkowników Polacy zyskali przewagę konkurencyjną na światowym rynku informatycznym. I mam nadzieję, że te dzisiejsze sukcesy różnych polskich informatyków i polskich firm informatycznych to gdzieś tam mają korzenie w tym juniorze. Także Elvro 800 Junior okazał się sukcesem na skalę społeczną. Niewiele mamy takich sukcesów, tak? Mamy tendencję do narzekania, ale powinniśmy się cieszyć i powinniśmy doceniać sukces, który powstał w tych trudnych latach 80., w późnym PRL-u, bo to był sukces społeczny. Dziękujemy bardzo za uwagę. W imieniu Pawła Krzysztofiaka oraz swoim własnym dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy panie profesorze za tą interesującą prelekcję. I oczywiście teraz chcielibyśmy również zaprezentować nasze bezcenne eksponaty, to znaczy eksponat, który trafi na ekspozycję depozyt pana Daniela Morzyńskiego jest przede mną, natomiast dzięki uprzejmości pana Marcina Kaźmierczaka również możemy zobaczyć tutaj działający zestaw. Ja może bym pana Marcina teraz poprosił tutaj do nas i poprosiłbym też o komentarz akurat do tego zestawu. Nie wiem, czy dobrze tutaj widać, może lepiej, że pan Marcin wszedł tam, gdzie chyba ja jestem, czyli bliżej rzutnika. Teraz będzie dobrze. Może poprosiłbym o komentarz, ponieważ no, jest to niewątpliwie imponujące, że możemy prezentować działającą jednostkę. Bardzo proszę. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i jestem pełen podziwu, że ten sprzęt mimo swojego wieku wytrzymał aż pół godziny pracy. Dodam tylko, że ten zestaw, który tutaj prezentujemy, działa w zmienionej formie z kondensatorami Elva, które zostały wyprodukowane 36 lat temu. Nie zostało nic zmodyfikowane, ani zasilanie, ani żaden element, także no jestem pełen podziwu, że wytrzymał tyle. Cieszę się ogromnie. Ja przywiozłem się ze sobą tak naprawdę jeden z dokładnie 78 egzemplarzy, które posiadam w swojej kolekcji skromnej. Także trochę tych egzemplarzy mam. Prześledziłem ich historię i to głównie z tego punktu już widzenia konstrukcyjnego, który dział się w Elvro. To znaczy nie z punktu widzenia panów, którzy konstruowali ten komputer, tylko z punktu widzenia konstruktorów, którzy borykali się z problemami materiałowymi, bo mimo, że te komputery mają tą samą architekturę, one już się w fabryce różnią. Czyli od momentu powstania, od pierwszych egzemplarzy, pierwsze 1000 egzemplarzy to są egzemplarze, które są oparte o rewizję płyty typu A. I tą rewizję tutaj widać, bo ja mam taką jedną rezultowaną. Były 3 rewizje tej płyty, czyli 3 razy poprawiali coś w płytach. Była rewizja A, B i C. Były 2 rewizje kontrolerów, bo był kontroler A, który obsługiwał dyskietki tylko i wyłącznie do 160 KB, a potem kolejna wersja, rewizja B, która już 720 KB przyjmowała. Były 2 rodzaje stacji, a wynikało to prawdopodobnie z tego, że Elvro chciało wprowadzić do produkcji komputer, który nazywał się Elvro 600. Zresztą konstruktora tego komputera mamy tutaj przyjemność gości, to jest pan Konstanty Szczęsny. Niestety komputer nie wszedł do produkcji, zostało tylko wyprodukowanych kilka egzemplarzy informacyjnych, więc niektóre stacje do juniora są wyższe niż ta, która jest prezentowana. To jest akurat stacja F800, a tamta była nazywana F600. Także to chyba tyle, co ja bym chciał przekazać. Zapraszam wszystkich serdecznie na stronę Polskie Komputery, jak również zapraszam do odwiedzenia Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach, gdzie można zobaczyć dużo więcej polskich sprzętów, które przetrwały do czasów dzisiejszych i są przede wszystkim uruchamiane.
Oczywiście można zobaczyć wszystkie modele komputera Elvro 800, jak również 804, który był tym, można powiedzieć, następcą, który też nie doczekał się produkcji, niestety. Bardzo dobra konstrukcja, dużo łatwiejsza w obsłudze, dzięki temu, że stacja jest 3,5 calowa i czyta. Tutaj spróbujemy za momencik, może niekoniecznie się to udać, ale spróbujemy, zobaczymy, czy uda się uruchomić chociaż jedną dyskietkę. Niestety stacje te węgierskie, one strasznie się rozkalibrowywały i jak ktoś nagrał na przykład jeden zestaw dyskietek, no to powiem tak, przeniesienie ich na inną stację stanowiło duży problem, ponieważ jeżeli była inaczej ta stacja skalibrowana, no to już inaczej czytała i nie dało się tych dyskietek odczytać. No niestety, no, dlatego mam tych stacji też kilka i udaje mi się te dyskietki odczytać. Mam sporo tego oprogramowania. To, czego nie widzimy, a o czym chciałbym jeszcze powiedzieć, i tutaj pan profesor wspomniał o takim jednym elemencie, czyli o żółwiu, tak, który był kluczowy dla osób, które uczyły się programować na Elvro 800 Junior. To był właśnie ten żółw. I ja chciałem powiedzieć, że takiego żółwia dzięki mojemu uporowi pan Jarogdziew Rykowski znalazł gdzieś tam u siebie na strychu. I to był żółw wykonany z modeliny, czy to była modelina? Z masy papierowej. Z masy papierowej z gazety i ten żółw miał w sobie jakieś tam, widziałem, przekaźniki, jakieś silniczki i dzięki temu prawdopodobnie przez łącze Centronics, tak? To było sterowane? Nie, to było sterowane ale takim pseudoszeregowym. Aha. To właśnie urzekł mnie właśnie ten można powiedzieć, ta wola improwizacji i to, że chciało się jeszcze coś dodatkowo zrobić. No chciałbym wszystkim, którzy, bo ja się kontaktowałem z wieloma osobami, pewnie niektóre osoby pamiętają mnie z korespondencji mailowej, chciałem podziękować za te wszystkie informacje, które udało się zebrać. I chciałbym teraz wszystkich poprosić, żebyśmy dokonali takiego, można powiedzieć, podpisania egzemplarza juniora, płyty plus takiego papierowego kawałka materiału, który chcielibyśmy zostawić w muzeum jako Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach, jako taki namacalny. Tak, po dyskusji oczywiście, tak? Tak, myślę, że po dyskusji może będzie zgrabniej. Bardzo dziękuję. Ja również. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, teraz w planie mamy pewną dyskusję, dlatego że każdy pamięta trochę co innego. Także tutaj poproszę może kolegę Pawła Krzysztofiaka. Dziękuję. Rzeczywiście, jak Państwo widzieliście, jestem dość starym członkiem zespołu, wobec tego pamiętam trochę z tych starszych rzeczy. Muszę powiedzieć, że jak zaczynałem pracę w zespole, to największe wrażenie robiła na mnie praca Jurka Brzezińskiego, który kończył wtedy tester dla Teletry i fantastycznie z ogromną wirtuozerią sterował pamięcią kasetową PK1, w której przechowywane były testy. To robiło wrażenie. Kolejny taki krok, który pamiętam, to była rewolucja wprowadzona z kolei przez Jurka Kręglewskiego, który, tak jak to wcześniej mówiono, zrobił pierwszą płytę 64 kilo pamięci do mikroba i wtedy się wydawało, że przebiliśmy szklany sufit, jesteśmy w kosmosie, no po prostu nic już nas nie hamowało, biorąc pod uwagę, że wcześniej mieliśmy pamięć 4 kilobajty. Starczało na wiele rzeczy. Potem rozpoczęła się historia Elvro 800 i tu muszę powiedzieć, że przyglądałem się z zafascynowaniem działaniom Piotra Krzyżagórskiego, który jako pierwszy człowiek w Polsce zaprojektował i wdrożył
płytę komputera 16-bitowego. To było duże osiągnięcie, a robił to w bardzo specyficzny sposób. Mianowicie przy pomocy kalkulatora. Jak Państwo wiedzą, na takiej płycie jest kilkadziesiąt układów scalonych. Każdy układ ma od 14 do 40 nóżek i te wszystkie nóżki są z sobą połączone. Ale sygnały, które trafiają z jednego układu do drugiego układu, muszą trafić w odpowiednim reżimie czasowym w stosunku do pozostałych układów. I Piotr pilnie liczył opóźnienia wyrażone w nanosekundach dla wszystkich linii tej płyty procesora. Problem polegał na tym, że zawsze wychodziło mu za dużo nanosekund. No i okazywało się, że tu mu brakuje 30 nanosekund, tu mu brakuje 15 nanosekund, trzeba było zmieniać konstrukcję, zmieniać układy, kombinować. Gdy się okazywało, że przestało mu brakować nanosekund, znaczyło to, że komputer będzie działał, można go było zmontować, cały przeliczony i zwykle rzeczywiście działał. Natomiast LV800, tak jak tu wcześniej wspomniano, to była rzeczywiście wspaniała konstrukcja, ale mam wrażenie, że jakoś przerosła swoje czasy. Ale mając te doświadczenia z 800, rzeczywiście nadszedł czas juniora i tu jest jeszcze pewien element. Być może wielu z Was pamięta takie sytuacje, jak to Wojtek przychodził rano do pracy i mówił: słuchaj Pawle, mam świetny pomysł. Po jakimś czasie, już przyzwyczajony, dodawał: tak, wiem, niczego się tak nie boisz jak moich świetnych pomysłów, ale posłuchaj. No to słuchałem. Zdaje się, że mniej więcej w taki sposób powstała koncepcja zbudowania juniora. Tak? Zwykle świetny pomysł Wojtka oznaczał małe skrócenie wakacji, małe skrócenie czasu na sen, ale zwykle dużą satysfakcję po jakimś czasie. Wtedy zaczęliśmy robić juniora. Wszyscy pamiętają, że prototyp zrobił Marek Lamecki, absolutnie genialny informatyk. Tutaj mamy płytę oryginalną, produkcyjną, no super profesjonalna, tak? Ścieżki, złącza, malowania, oznaczenia serii i tak dalej. Jak wyglądał? Tak, dwustronny druk, przepusty metalizowane. Nie wiem, ilu z Was pamięta, jak wyglądał pierwszy junior. To była płyta uniwersalna, w którą wlutowane były wszystkie układy scalone, natomiast połączenia wykonywane były drucikami. Tak, nóżka do nóżki, drucik dolutowywane. Tak, to była srebrzanka w teflonowej izolacji, jeżeli o to chodzi, ale lutowało się tym fantastycznie. Co otrzymaliśmy? No otrzymaliśmy płytę, pod którą była warstwa tak 4-5 centymetrów elastycznych drucików, tak pokrzyżowanych. I muszę Wam powiedzieć, że doszliśmy do wniosku, że jeżeli przy takim bałaganie połączeń wynikających z tego zakłócenia i tak dalej, to mimo wszystko działa, to nie powinno być źle z egzemplarzami docelowymi. Kostek Szczęsny się uśmiecha pod nosem, bo on w Elvro był odpowiedzialny za zrobienie tych egzemplarzy. Pewnie trochę miał mieszane myśli od czasu do czasu o nas, ale udało się i nam, i jemu. Była jeszcze pewna ciekawostka z tym związana. Każdy komputer, jak wiadomo, potrzebuje oprogramowanie stałe, zaszyte w pamięci stałej. Wtedy, o ile dobrze pamiętam, mieliśmy do dyspozycji 32 KB EPROM-u, których nie dawało się przeskoczyć, bo były już kostki 64 KB, ale nie były dostępne w RWPG. Można byłoby dać dwie kostki po 32 KB,
ale wtedy płyta byłaby większa i Elwirka by już tego nie wytrzymała. Czyli mieliśmy 32 kilobajty. No i tu Jarek Rykowski pisał w assemblerze oprogramowanie. I tak jak Piotrowi zawsze wychodziło za dużo nanosekund, tak Jarkowi wychodziło za dużo bajtów. Doszliśmy do jakiejś tam wersji, wydawało się, no w zasadzie mamy wszystko. Ale były 2 bajty za dużo. 2 bajty za dużo. Jarek popracował, pooptymalizował, pokombinował. 3 dni później okazało się, że mamy 3 bajty wolne. I tu zaczęła się w całym zespole poważna dyskusja. 3 wolne bajty, jaką by tu jeszcze funkcję oprogramować? Już nie pamiętam, jaka weszła, natomiast ostatecznie w EPROM-ie był 1 wolny bajt for future use. No nie wiem, czy był wykorzystany później, czy nie był. Natomiast no było to rzeczywiście upychanie nogami, kolanami, ale na co warto zwrócić uwagę? Dzisiaj, jeżeli kupujemy jakiś program, po tygodniu przychodzi pierwsza aktualizacja, która jest absolutnie niezbędna, żeby ten program działał. Następne aktualizacje pojawiają się mniej więcej co 2 tygodnie i nikogo to nie dziwi. Natomiast EPROM-y zaprogramowane dla juniora zostały zaprogramowane, wlutowane w płytę i nie było siły, żeby cokolwiek tam zmienić. Proszę sobie wyobrazić odpowiedzialność za jakość tego produktu. Gdyby się okazało, że coś nie działa, to było prawie nie do poprawienia. Niemniej udało się. Juniory rzeczywiście robiły dosyć dużą furorę, chociaż rzeczywiście były z nimi problemy, ale bardzo różne. Na przykład jeden z moich znajomych, który w szkole miał zajęcia na juniorze, nie powiem, że wymyślił, ale zastosował znany do dzisiaj atak typu DOS. Jak to wyglądało? Gdy pani nauczycielka przychodziła na zajęcia, to chłopak pisał w Basicu taką krótką pętelkę dostępu do sieci UNET, która jak każdy atak DOS, tak blokowała całą sieć, bo tam nie było żadnych pętli opóźnień. Pani nauczycielka próbowała załadować jakiś system, oczywiście się nie dawało, atak DOS był bardzo skuteczny. No to po kilku próbach pani nauczycielka stwierdziła, że na tych komputerach to w ogóle się nie da pracować, przeczytajcie sobie jakiś rozdział z podręcznika, ja pójdę do pokoju nauczycielskiego. Tak robiła, chłopacy kończyli wykonywanie pętelki w juniorze, ładowali sobie jakieś gry z dysków, które mieli przygotowane. Naprawdę bardzo lubili takie zajęcia komputerowe. Także dużo rzeczy można było zrobić przy juniorze. Juniory często miały nie najlepszą prasę, ale wynikało to w znacznej mierze z tego, że one były pierwsze. To były urządzenia, przy pomocy których ludzie zaczęli się dopiero orientować, jak powinien, czy jak wygląda komputer. Pojawiły się pojęcia dyski, pliki, katalogi. Pamiętam jedną sytuację, jak Elvro wypuściło partię dyskietek z oprogramowaniem i zapomnieli nadać niektórym plikom status read-only. W związku z tym nie dało się współdzielić plików na tych dyskietkach. Czyli dany program tylko jeden uczeń mógł wczytać, bo jak drugi próbował wczytać ten sam program, pojawiał się błąd statusu. Dzisiaj internet, mail, cokolwiek, tak? Wtedy po kilku tygodniach w jakiejś prasie komputerowej ktoś opisał tą sytuację i powiedział, że
nic się nie popsuło. Wystarczy wpisać stat R łamane przez O na klawiaturze i wszystko będzie dobrze. Takie sytuacje powodowały, że czasami praca z juniorami była problematyczna. Oczywiście w przeciągu kolejnych lat ludzie się tego nauczyli. To przestało już sprawiać kłopoty, to już nie było dziwne, stało się narzędziem dydaktycznym. Natomiast, tak jak tu też wcześniej wspomniano, jednym z istotnych elementów tego oprogramowania, które było instalowane czy dołączane do juniora, był język Logo. Kto widział, wie, że to jest fantastyczne rozwiązanie. Sam na jakiejś konferencji, na której byłem z juniorami, oglądałem dwójkę dzieciaków, tak na moje oko, druga, trzecia klasa. Był napisany prosty programik, który się nazywał domek i należało za nim podać dwie liczby. Pierwsza liczba określała wysokość domku, druga szerokość domku. Słuchajcie, dzieciaki przez godzinę, półtorej siedziały przy komputerze, wpisując pilnie domek 2,2, a potem domek 12,7, a potem domek 15,3. Pokładali się ze śmiechu, patrząc jak niekształtne domki im wychodzą z tego. Fantastyczna zabawa. Logo było doskonałe. I gdy junior już zbliżał się do produkcji, teoretycznie były dostępne dwa produkty. Było logo na Spectrum, ale to było jakieś takie zupełne szaleństwo. I było logo firmy Digital Research. Kto pamięta, to wtedy to była taka firma jak dzisiaj Microsoft, Digital Research. Zdaje się, że któryś z naszych chłopaków oglądali to logo Digital Research i doszli do wniosku, że żadnych wodotrysków tam nie ma. I tu przyszedł Wojtek któregoś rana i mówi: słuchajcie, mam dobry pomysł. Napiszmy logo. Tu uznałem, że przesadził. Zdecydowanie. Firma Digital Research, no słuchajcie, no światowa potęga, tak? Rozumiem, że jakieś kompilatory języków mogą pisać tego typu firmy. Mogą pisać jakieś wielkie, słynne uniwersytety, tak? Firmy, które mają działy programistyczne liczące, nie wiem, kilkaset osób. A tu przychodzi profesor Celar i mówi: to sobie napiszmy logo. Ale wtedy nauczył już nas czegoś innego przy innych okazjach, gdy pojawia się duży problem i człowiek patrzy z ogromną paniką, to jest problem, wydaje się nierozwiązywalny, to należy go podzielić na małe części. Małą część da się jakoś objąć, zrozumieć i wykonać. Jeżeli połączymy dużo małych części, powstanie coś dużego. I na tej zasadzie ten trochę zwariowany pomysł zaczął być dzielony. No dobra, no to ty może byś zrobił grafikę żółwia, a ty edytor, ty zrób może kompilator, potem spróbujemy to połączyć i słuchajcie, to zadziałało. Wyszedł fantastyczny program, tak, w wersji polskiej, z polskimi słowami kluczowymi, z angielskimi słowami kluczowymi. Kto znał wersję angielską, mógł się czuć na tym logo jak na starej wersji. Dzieciaki mogły pisać naprzód, prawo, lewo, typu schowaj żółwia, pokaż żółwia. I tutaj ta klawiatura, gdzie żółw dało się napisać normalnie, nie używając różnych kombinacji klawiszy. To logo było rzeczywiście dużym osiągnięciem. Potem została jeszcze zrobiona wersja na IBM PC. Ministerstwo Edukacji kupiło tą wersję na IBM PC, rozprowadzało ją po szkołach. Teraz logo chyba, nie wiem, jakoś tam zniknęło, straciło zainteresowanie, a szkoda, trochę mi tego brakuje.
Zresztą jak mówiłem o tym, jak junior był odbierany, to odbywały się różne takie spotkania, konferencje, gdzie było kilka juniorów, byli ludzie z firm, którzy pisali oprogramowanie. Powstało mnóstwo oprogramowania edukacyjnego do nauczenia najróżniejszych przedmiotów i tak dalej. Były też konferencje z nauczycielami i przedstawicielami kuratoriów. I pamiętam taką konferencję, to a propos tego, że mój znajomy wymyślił atak DOS. Pamiętam taką konferencję, gdzie były panie nauczycielki i ja starałem się mówić, że no w zasadzie dzisiaj na komputerze w zasadzie można zrobić wszystko. On może wspomagać każdą dziedzinę życia i dawałem tam liczne przykłady. Na to jakaś pani mówi, a co z małżeństwem? Więc nie powiem, że to ja wymyśliłem Tindera, tak, i portale randkowe. Wydaje mi się, że z tą grafiką może byśmy sobie nie poradzili, no ale opowiadałem mi o wizji cyfrowego biura matrymonialnego, gdzie dobieramy charaktery i tak dalej, i tak dalej. I tak myślę, że nie wiem, czy ta pani mi wtedy uwierzyła, ale być może wiele rzeczy da się zrobić przy pomocy komputera. Być może nie wszystkie dzisiaj przy pomocy juniora, bo pewnie za chwilę się biedak przegrzeje, ale już wtedy wielu ludzi się zorientowało, że komputer oprócz tego, że jest fantastyczną zabawką, może służyć jeszcze do interesujących rzeczy, że może nas w czymś wspomagać i że to już nie jest komputer, jakaś tajemnicza, szumiąca maszyna gdzieś tam daleko, tylko coś, z czym możemy mieć do czynienia na co dzień. Natomiast junior ma też jedną tajemnicę. Myślę, że na tej sali to wszyscy już tą tajemnicę dawno rozwiązali. Mianowicie chodzi o to, co tu widzicie. Tak? Taka metalowa ramka. No, swego czasu wszyscy się zastanawiali, co to jest. Dzisiaj stawiałbym, że to antena Wi-Fi, no ale w 86, jakie Wi-Fi, jaka antena. Część mówiła, że to jest do przenoszenia komputera takie wygodne, ale on był źle wyważony. Natomiast to jest element związany silnie z tamtymi czasami. Otóż, jak wiecie, obudowa to była obudowa od organów. Organy potrzebują podkładkę pod nuty. Jak się ten drucik przełoży, to on staje w takiej pozycji, można opierać nuty i to jest bardzo potrzebne, bardzo wygodne. Natomiast potem przygotowując produkcję, tak, to jest cała tam lista rzeczy, które należy użyć. Wpisano zapewne obudowa Elwirka sztuk 1, ponieważ na innej liście obudowa Elwirka składała się z górnej części, dolnej części podpórki pod nuty, to te 13 000 komputerów zostało wyprodukowanych, wyposażonych w nikomu niepotrzebną podpórkę pod nuty. Właściwie nie wiadomo dlaczego, ale no, jak sobie przypomnicie, wtedy wiele było takich rzeczy, o których nie wiedzieliśmy dlaczego, a jednak były. Niemniej muszę powiedzieć, że nadal z sentymentem patrzę i na sam komputer, i na obudowę. Uważam ją za śliczną, pomimo że mody się zmieniały, ale jak pamiętacie, wtedy obudowa była kanciata, ciężka, blaszana, pomalowana na czarno i już. A tu mieliśmy szczęście. Także LWO 800, ta duża, fajna maszyna, z jakiegoś względu miała pecha. Nie wiemy czemu, tak bywa. LWO 800 Junior, ładny, mały, miał prasę raz lepszą, raz gorszą, ale uważam, że miał szczęście. My mieliśmy szczęście, że udało się go dobrze zrobić i że możemy się nim chwalić tak naprawdę przez 30 parę lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
Ja mam taką propozycję. Jest wśród nas specjalny gość, mianowicie pani profesor Gulińska, która reprezentuje drugą stronę, nie konstruktorów, tylko osoby, które wykorzystywały juniora. I ja chciałbym bardzo poprosić panią profesor też, żeby tutaj opowiedziała pani o swoich doświadczeniach. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję panie profesorze za zaproszenie. Jest to dla mnie zaszczyt, duży zaszczyt, ale też duża niespodzianka, że jestem tutaj i mogę z państwem się podzielić tymi emocjami. Ja jestem chemikiem. Jestem pracownikiem Zakładu Dydaktyki Chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i jest to dla nas, dla zakładu też taki bardzo ważny, historyczny moment, bo właśnie obchodzimy 50 lat Zakładu Dydaktyki Chemii. Wydział Chemii ma 40 lat, a Zakład Dydaktyki Chemii 50 lat. Dlaczego? Dlatego, że przedtem to był instytut albo wydział, jeszcze wcześniej Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, potem Instytut Chemii, a wreszcie Wydział Chemii. Wydział Chemii 40 lat, Zakład Dydaktyki Chemii 50 lat. No i kiedy zaczęłam pracować jako asystent, a potem asystent stażysta w tymże Zakładzie Dydaktyki Chemii, to nie bardzo było wiadomo, czym my właściwie mamy się zająć, oprócz tego, że oczywiście będziemy kształcić nauczycieli. Okej. Będziemy kształcić nauczycieli, będziemy opiekować się uczniami, będziemy opiekować się szkołami, współpracować z pedagogami, psychologami itd. I wtedy właśnie pojawił się Elvro 800 Junior. I właściwie tak trochę powiem to na wesoło, że właśnie temu urządzeniu, temu Elvro zawdzięczam całe swoje przyszłe życie naukowe w Zakładzie Dydaktyki Chemii. Jest to trochę na wesoło, ale zobaczycie państwo, że coś w tym jest. Oczywiście w zakładzie pojawiły się dzięki naszej pasji ZX Spectrum i Timex wtedy. Pamiętam takie noce przy Timexie i takim programie, który nazywał się PSYT. On potem posłużył mi do przygotowania programów na Elvro. Był kwiatek i trzeba było ten kwiatek podlewać, ale ciągle wychodziły jakieś żyjaczki. A to mszyce chciały zeźreć, a tu trzeba było szybko coś tam zrobić, podlać. A to jakieś inne motylki chciały przylecieć i zniszczyć ten kwiatek, więc trzeba było coś tam wykopać. No ale chodziło o to, że idea była kogoś, kto zrobił ten program, no nie my, że jest coś na środku, są narzędzia po boku i trzeba z tych narzędzi skorzystać, żeby ten kwiatek obronić. No i teraz jest rok 1988, dostajemy Elvro 800 Junior. I tu nie pamiętam tej historii, jak to się stało, że myśmy dostali. Stoi on w naszym pokoju w Zakładzie Dydaktyki Chemii, która wtedy się to zakład i wydział mieścił przy ulicy Grunwaldzkiej, teraz tam jest anglistyka, stoi. No i tak trochę nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Zaczynamy go traktować jako maszynę do pisania. No było fajnie, bo się przedtem pisało na tej normalnej maszynie, trzeba było zmieniać te kartki, bo się coś pomyliło, tam coś tam zaklejać, aż tu wreszcie mamy maszynę do pisania, możemy bez żadnego problemu pisać, zmieniać i drukować. No nie wiem, może by nawet tak się stało, że to by była tylko maszyna do pisania. Aż tu nagle okazuje się, że ministerstwo ogłosiło konkurs na
oprogramowanie dla ERWO 800 Junior. I to były dwa programy, RRI 14 i RRI 16, czyli programy edukacyjne dla szkół średnich i dla szkół wyższych. Zapaliliśmy się bardzo do tego. I oczywiście my też tak programować jeszcze niewiele umieliśmy, ale mieliśmy bystrych studentów, którym przydzieliliśmy różne tematy prac magisterskich i wspólnymi siłami powstało, moi drodzy Państwo, 10 programów dla szkół średnich, głównie z chemii organicznej. Węglowodory, nitrowanie benzenu i tak dalej, a nitrowanie benzenu, mój ukochany program, był oparty właśnie na idei tego PSYT. Stoi coś na środku, trzeba dolewać kwasu siarkowego, trzeba dolewać kwasu azotowego 5, zrobić mieszaninę nitrującą i coś tam dodać i coś tam wlać. Program do dziś, ja bym chciała, byłoby w ogóle moim marzeniem, żeby móc to obejrzeć na ELWRO, ale wiem, że to się nie uda, ale na dowód, że myśmy to zrobili, przywiozłam na szybko wyszukane dyskietki, na których te, moi drodzy Państwo, programy są. Ja myślę, że one tam są. No, napisane są, że one są. My mieliśmy do niedawna, też taki cały zestaw. No ale mamy nowego pana dziekana i już teraz musimy żyć od nowa, współcześnie i już zestawu w tej chwili nie mamy, ale mieliśmy. No więc zrobiliśmy te programy, zarówno z chemii organicznej, jak i z chemii fizycznej, jak i z dydaktyki chemii. No i teraz ten program z dydaktyki chemii. Może na tym się zatrzymajmy, bo chemię możecie sobie Państwo wyobrazić, chociaż były tam fajne tematy, na przykład chiralność, gdzie już przestrzennie mogliśmy pewne rzeczy pokazać nawet na tym ELWRO 800 Junior. Ale stanęło na tym, że ma być jakiś program dydaktyczny. I ten program dydaktyczny nazwaliśmy Nauczyciel. I to muszę się pochwalić, bo to był fenomen. Przy współpracy kogoś, kto dzisiaj mi szybko powiedział, to ja. Zrobiliśmy, właściwie to Państwo nam pomogli, został skonstruowany, o tak powiem, uniwersalny sterownik mikroprocesorowy. I o tym jeszcze dzisiaj nikt nie powiedział, co ELWRO mógł zrobić. Co ten sterownik robił? Ano łączył dwie nasze pasje, czyli łączył możliwość korzystania z komputera i z wideo. Tenże komputer, niby biedaczek, ale potrafił sterować przy pomocy tego uniwersalnego sterownika przesuwem taśmy magnetowidowej i wybrać w odpowiednim momencie daną sekwencję wideo. No to był hit. To był, moi drodzy, na tyle hit, że w tamtych czasach, bo proszę pomyśleć, że to jest 88, 89, 90, udało nam się opublikować 2 artykuły w Journal of Chemical Education, a jest to do dziś bardzo trudne, gdzie właśnie, jeden z tych artykułów tu wzięłam ze sobą, gdzie właśnie pokazujemy to, jak komputer steruje i ten oczywiście sterownik steruje wyborem tego wideo. No i wracam teraz do tego programu Nauczyciel. Program Nauczyciel miał bardzo bogatą strukturę. Była tam część dydaktyczna, nazwijmy ją teoretyczna, była część, gdzie pokazywaliśmy zastosowanie programów komputerowych w nauczaniu chemii, a więc te programy, które zrobiliśmy w RRI 14 i 16 wykorzystaliśmy i była część wideo, czyli specjalnie przygotowane programy wideo, które mogły być dowolnie przez użytkownika, ucznia, nauczyciela, kogokolwiek wybierane. To naprawdę było coś.
No i z tym COSiem jeździliśmy z konferencji na konferencję, między innymi do pana profesora Macieja Sysło, którego państwo z pewnością znacie, na przepiękne, już teraz historyczne, kultowe wręcz konferencje Informatyka w szkole. Informatyka w szkole to naprawdę było coś, gdzie można się było tym oprogramowaniem pochwalić w gronie, które było tym zainteresowane rzeczywiście. Sami organizowaliśmy konferencje, jeździliśmy na konferencje międzynarodowe i tam również wszyscy robili wow, takie coś wy macie, taki komputer i taki sterownik. Kto to mi dzisiaj powiedział z państwa, że brał w tym udział? O, tak jest. Dziękuję, bardzo dziękuję za tę pomoc wtedy. No więc jeździliśmy na te konferencje różne, różniste i wtedy wszystko krok po kroku zaczęło się rozwijać w tym kierunku. Ale żeby to pokazać jeszcze, a coś innego chciałam wziąć do ręki, mianowicie, nie zostawiłam tam czegoś na tym, o tu, tylko obróciłam, żeby nikt nie widział, zanim ja to pokażę, że ukazała się taka książeczka wtedy i w tej książeczce są opisane te programy komputerowe, przynajmniej część z których myśmy zrobili. Był jeszcze jeden taki zespół chemików na Uniwersytecie w Gdańsku, pan doktor Kaczmarek. Oni zrobili też kilka całkiem fajnych programów, między innymi Ogniwo Daniela. Tu są opisane te programy, jak z nich korzystać, ale również jest cała metodyka, jak to wykorzystać, jakie cele, jakie warianty na lekcji, jakie testy, etc., etc. Czyli nie tylko program, ale jego wykorzystanie, ale nie tylko jego wykorzystanie, ale badania, szeroko prowadzone przez nas badania pedagogiczne nad skutecznością nauczania z pomocą programów. Potem sami zaczęliśmy wydawać różnego rodzaju publikacje. Tu wzięłam tylko jedną szybko z półki, edukacyjne programy komputerowe w nauczaniu chemii. Już nie wiem, który to jest rok, ale też już widzę 92. W tych latach powstało mnóstwo tych takich pozycji książkowych, bo zaczęliśmy współpracę z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej, z panem Łajsem Mieczysławem, z panem Jurkiem Dałkiem i z panem Krzysiem Święcickim. Niestety Krzysiu Święcicki już nie żyje. Dzięki temu zaczęliśmy na zlecenie ministerstwa prowadzić kursy komputerowe na dużą skalę. Początkowo w Jeleniej Górze, potem w Cieplicach, Borowicach, aż wreszcie utworzyliśmy ośrodek komputerowy w Kiekszu koło Poznania. I tych kursów komputerowych, już później oczywiście nie z wykorzystaniem Elvero 800 Junior, ale następnych komputerów następnej generacji i następnego oprogramowania, tych kursów prowadziliśmy wiele, wtedy chyba na 7 poziomach wtajemniczenia. Przyjeżdżali nauczyciele, no i co tam pani umie, jak tam pani, co pani potrafi. I pamiętam jedną panią, która odpowiada też tak powiem, jak tu mój przedmówca, co pani potrafi. Umiem odkurzać. I to była prawda. Ale po tygodniu naprawdę ci nauczyciele potrafili dużo. Kierownikiem Zakładu Dydaktyki Chemii był wtedy pan profesor Burewicz. Pan profesor Burewicz przyjeżdżał w czwartek, była kolacja uroczysta ze śpiewami, ze śpiewniczka i śpiewać trzeba było, wszystkie tam piosenki, które było, i następnie pan profesor przyjeżdżał w piątek i sprawdzał, co ci kursanci tam zrobili.
Pan profesor może mniej interesował się samym programowaniem, ale naprawdę fenomenalnie potrafił ocenić, co oni potrafili przez tydzień zrobić. No i teraz idę dalej, żeby udowodnić tę moją tezę, że zawdzięczam wszystko Elwro 800 Junior. Były to wspaniałe lata, naprawdę były wspaniałe. Ja dzięki dzisiejszemu spotkaniu sięgnęłam po taką płytę, którą zrobiłam z pomocą moich magistrantów, bo tych magistrantów mieliśmy wiele. I oni naprawdę zrobili rewelacyjne programy, nie tylko na Elwro 800 Junior, naprawdę rewelacyjne. Były wykorzystywane do niedawna jeszcze w szkołach. Na tej płycie znajduje się wszystko, co opisuje te 10 lat, czyli 88, 90 do 2000. Filmy, zdjęcia, publikacje, wszystko, co my teraz potrafimy już umieścić na swoich stronach, jakieś tam www, co kto ma. Z przyjemnością to obejrzałam naprawdę, co myśmy wtedy zrobili. No i teraz do udowodnienia tej tezy. Jak już powiedziałam, jestem związana z Zakładem Dydaktyki Chemii. Myślę, że Państwo słyszeli, jak trudne jest zrobienie, a może jak trudne było, bo to się z tą habilitacją wiele zmieniło, jak trudne było zrobienie chemikowi habilitacji na pograniczu dziedzin. Ja doktorat zrobiłam z chemii u pana profesora Marcińca, ale się zaparłam, żeby zrobić habilitację z dydaktyki chemii. To jest praktycznie rzecz biorąc do dzisiaj niemożliwe, a może nawet teraz jest bardziej niemożliwe. A jednak, moi drodzy Państwo, to jest książka, która jest moją pracą habilitacyjną. Nazywa się Strategia multimedialnego kształcenia chemicznego. Na tej obronie, bo wtedy był taki właśnie i egzamin, obrona pracy habilitacyjnej, było oprócz całej Rady Wydziału, było 5 recenzentów reprezentujących różne dziedziny. Chemik był jeden, no i cała Rada, ale był informatyk, ale był pedagog, ale był psycholog i tak dalej, i tak dalej. I tu, w tej książce, na jakichś 6 stronach jest Elwro 800 Junior. Jest to, co z niego powstało. Jest on cytowany jako on właśnie. Dlatego powiedziałam, że jemu wszystko zawdzięczam. Dlatego, że potem z tego poszła moja dalsza fascynacja programami komputerowymi. I jeszcze tylko pozwólcie Państwo kilka zdań. Jakiś czas potem, jak już były takie porządne, nazwijmy, komputery, współczesne komputery, nowe możliwości, choć pamiętam, jak nagrywaliśmy pierwszą płytę. Kolega jeździł do Warszawy, żeby ją nagrać i żeby przywieźć na konferencję, ale to na marginesie. Wydaliśmy pierwszy w Polsce multimedialny podręcznik, który nazywał się Chemia z elementami ekologii, na 6 płytach CD-ROM. Wydały to wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. Każda płyta mieściła się, nie każda, 2 po 2 chyba były, w pudełku takim jak do butów, ale bardzo kolorowym. I ten podręcznik wygrał konkurs ministerialny, był nieodpłatnie rozprowadzony do szkół, a ten produkt zawierał wszystko. Filmy, animacje, symulacje, zadania, testy, gry, etc., etc. I za tym poszło wszystko. Za tym poszła moja współpraca z wydawnictwami szkolnymi i pedagogicznymi. Kolejne płyty do podręcznika do szkoły podstawowej, podręczników do gimnazjum, z powrotem podręcznika do szkoły podstawowej, kiedy to reforma likwidowała po 17 latach gimnazja, a każdy z tych podręczników miał płyty, które naprawdę miały wszystko, co możemy sobie zamarzyć.
gdzie były płyty dodatkowe dla nauczyciela, dla ucznia, gdzie były testy, wszystko. Oczywiście Państwo pamiętacie, że nadszedł czarny czas edukacji, czyli darmowe podręczniki. Darmowe podręczniki spowodowały to, że nie wolno było do nich dołączać żadnych dodatków, a więc żadnych multimediów. I wtedy pracowicie z podręczników wykreślaliśmy. Teraz skorzystaj z płyty komputerowej, tam coś tam. Teraz zobacz, rozwiąż zadanie, które tam masz na płycie. Wszystkie płyty poszły na przemiał. I myślę, że taki powoli los jest niestety, że książka zostanie. Jakoś tak jest, że ten papier od czasów Gutenberga nam towarzyszy, a płyta nie. Z tymi płytami już niewiele możemy zrobić. Z tymi płytami za chwilę już też nic nie zrobimy. Za chwilę to, co mamy na pendrive'ach, też nie będzie już ważne, bo będzie coś nowego. I tak no, daje nam dużo radości, ale też budzi moją ciągle taką obawę, co to będzie dalej. Bo ja osobiście włożyłam dużo wysiłków w tworzenie oprogramowania edukacyjnego, w pomoc uczniom i nauczycielom w korzystaniu z tego oprogramowania. To się bardzo przydało teraz, kiedy stanęliśmy w czasie pandemii. Tak? Kiedy nauczyciel mógł jednak jeszcze z tego korzystać, kiedy mógł pokazać te filmy z eksperymentami, bo nie mógł tych eksperymentów sam w szkole wykonać, kiedy mógł pokazać te animacje, bo nie mógł ich inaczej objaśnić. No więc teraz się jeszcze to przydało. Ale jak to będzie dalej, nie wiadomo, bo myśmy poszli jeszcze dalej. Zrobiliśmy z inną fundacją, z panem Orczykiem z Wrocławia, zrobiliśmy chemię, podręcznik multimedialny na iPady, a przy okazji na każde inne nośniki, bo już nie powiem nawet stacjonarne komputery. Ale powiem szczerze, że to też już nie do końca przystaje do tego, co się dzieje. Więc kończąc, Elwro 800 Junior przyniósł mi dużo radości i sukcesu, ale równocześnie ciągle istnieje we mnie taka obawa, że patrząc na ten rozwój edukacji komputerowej, no nie wiemy, co się stanie i czasem mi żal tego wysiłku, który włożyliśmy i już tego wysiłku może nikt nie doceni. I dlatego, panie profesorze, pozwoliłam sobie tak pochwalić się, zaczynając od Elwro. I dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia tu. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, to jest właśnie przykład osób, dla których pracowaliśmy. Ja jeszcze poproszę jednego gościa, którego mamy takiego specjalnego tutaj, o krótką wypowiedź, bo już długo rozmawiamy, pana Konstantego Szczęsnego, który przyjechał do nas specjalnie z Wrocławia, a który był po tej drugiej stronie bariery, czyli był pracownikiem Elwro i no, Elwro 800 w jakimś sensie tutaj było jego zadaniem takim pracowniczym. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja odpowiadałem w Elwro za wprowadzenie juniora do produkcji seryjnej. No trzeba powiedzieć, że na początku to trochę byłem przerażony, bo kierownictwo wyznaczyło tak trudne zadanie umieszczenia tak skomplikowanej płyty głównej w dwóch warstwach, co wtedy było, że prawie niemożliwe. No i cała grupa, kolejny raz jak podchodziliśmy, się okazuje, nie da się zmieścić tego na tej płycie. No i kolejne podejście było, robimy następną wersję. No i wreszcie jakoś się tam udało to upchać. Oczywiście trochę kynarów zostało, czyli tych drucików łączeniowych, ale tego się już nie dało zrobić.
No i następny etap taki to spełnić teraz, jak to już zaczyna działać, spełnić te wszystkie wymagania polskich norm. No to się nazywa horror w tym momencie. Nie wiem, czy ktoś próbował to zrobić. No i pierwsze zadanie, próbujemy robić zakłócenia, za duże. No to co robić? Do tej pory wszystko było w obudowach metalowych, no nie było problemu, nie emitowało tych. No to wybieramy się, co tu zrobić, wybieramy się jawor, który napawa metalem wały do tego. No i postanowiliśmy, że od środka tą obudowę pokryjemy metalem i on wygłuszy te zakłócenia. Okazuje się, że pomimo 3 warstw absolutnie nie daje rezultatu. No, więc następne podejście. No to wpadam na pomysł taki, że żeby ustabilizować, wprowadzić trzecią jakby warstwę, to jest warstwę ekranu. No i teraz pytanie, w którym miejscu tą płytę uziemić, żeby ona zaczynała pracować. No i wtedy dowiadujemy się, że żeby ładnie wyglądały klasy te komputerowe, to do ministerstwa i każdy kierownik wprowadzał wykładzinę podłogową. To już był horror dla nas niesamowity. 3 metry, suwając nogami po tej wykładzinie, jak podchodziłem do komputera, to iskra była mniej więcej taka. Gdzieś 2 centymetry iskry. I myśmy ten komputer doprowadzili do tego, że strzelając w niego iskrą 2-centymetrową, on miał działać. I dopiero okazało się, że zastosowanie blachy z konserw, która była pokryta jakoś tam wielowarstwowo, zakupiona została w Szczecinie i wprowadzona do juniora. I od tego momentu każdy strzał, jak uczeń podchodził, a tu z wierzchu jest metalowa obudowa, nie, to komputer wytrzymywał. No i to był taki kolejny. I wtedy się okazało, że również zginęły zakłócenia tego komputera elektromagnetyczne. No tutaj jeszcze taki swoisty, no powiem, wspomnienie z tego komputera, jak już zrobiliśmy to płytę, wszystko zaczyna działać, to ja dostaję urlop. No bo działa. No i wracam pierwszy dzień z urlopu, z Augustowa nad jeziorem jestem, jeszcze gdzieś tam wspomnienia, łódki, jeziora, pływanie, przychodzę na wydział, a tam stosy juniorów, niesamowite stosy. Żaden nie działa. Jeden przez drugiego do mnie tam mówią, to co tam, jeden mówi, tego testu nie przechodzi, drugi tego, trzeci tam. I ja wreszcie oszołomiony, nie wiem co, i mówię, cisza, dajcie pomyśleć. No i wtedy zdałem sobie sprawę, że tylko jeden sygnał może odpowiadać za te wszystkie, że tak powiem, złe działanie komputera. Reset komputera. On w dowolnym momencie działa. Się okazuje, że wprowadzono jakiś przewodzik dłuższy do tego sygnału, z tyłu do tego przełącznika tego białego i niestety tamtędy wchodziło to zakłócenie. No i wtedy, jak dziś pamiętam, taki Rysiu Wołek, dowódca tego uruchomienia, mówię, daj 10 nano kondensator, zobaczymy. No i się okazało, że wlutowanie tego kondensatorka, oczywiście wszystko, jeden po drugim komputer szedł. No i to takie, że tak powiem, wspomnienie oczywiście za czasów komuny i tego kokomu, to przecież te EPROMy, o których tam mówiliśmy, to trzeba było umieścić w podstawkach, a kokom zabraniał sprowadzania tych podstawek. Więc dostawaliśmy taką płytkę uniwersalną,
gdzie w kilku nóżkach te podstawki były lutowane. To myśmy je wylutowywali i wkładali do juniora. No i pech chce, że mogliśmy kupić tylko podstawki złote, a myśmy nie stosowali złotych nóżek w EPROM-ach, a były te takie, no, nie wyleciało mi słowo, nieważne. W każdym razie okazało się po latach, później w trakcie eksploatacji, że bardzo źle złoto współpracuje z naszymi EPROM-ami. I po latach, nie, jak junior nie chodzi, to wystarczy tylko wyczyścić te nóżki i wszystko zaczyna działać. Ja osobiście mam 3 juniory w domu i za każdym razem włączam i one chodzą spokojnie. Nie ma problemu. No to chciałbym swoje takie wspomnienia. No oczywiście bardzo się cieszę, że to powstało, no i tyle dzieci brało udział w tym informatyzacji. I też miałem takiego ucznia, który przeszkadzał w tym działaniu tego UNET-a, bo gdzieś tam dostał to. No i do niego mówię, bo coś tam robię, patrzę, znowu coś tam wymyśli. Ja mówię, ty zamiast niszczyć, to zrób, żeby to lepiej pracowało. I później się okazuje, że był jednym z twórców Wulkana, oprogramowania Wulkan. To tyle chciałbym powiedzieć. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, rozmawiamy już 2 godziny, także może jeszcze jakieś krótkie wypowiedzi, jeśli ktoś z Państwa ma jakieś wspomnienie, które warto tutaj upowszechnić. Ja może jeszcze, bo widzę też, że są inni pasjonaci, kolekcjonerzy na widowni, więc może również poprosimy pana, jeśli pan jest chętny, by zaprezentował swój egzemplarz. Tak, bardzo proszę. A przepraszam, czy może poprosiłbym tutaj, dobrze? Bo żebyśmy mogli też, żebyśmy pana widzieli też w kadrze. Jeśli mógłby pan wziąć mikrofon, by pan stanie, albo ja panu może przytrzymam. Ja raczej do tego nie będę. Aha, rozumiem, czyli prezentacja, rozumiem, dobrze. Prezentacja egzemplarza. Mikrofon. Tak. To jest konkretnie Elvro 800. Model pierwszy, wykonanie drugie, numer seryjny 310, także... I w bardzo, bardzo dobrym stanie, jak widać. I rozumiem, że i liczy pan na autografy. Poza klawiszem, który już mam w kieszeni, tak, bo... A rozumiem. Dobrze, to bardzo dziękujemy za prezentację. Te wypadające klawisze to jest nienadążanie nad produkcją, bo pierwsze egzemplarze miały przyklejone klawisze na klawę, a już kolejne egzemplarze miały tylko te nasadki nasuwane, żeby po prostu szybciej te klawiatury kompletować. I dlatego te późniejsze egzemplarze juniorów mają dosyć spore naprawy klawiaturowe i są szczerbate. Tak bywa. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć tutaj spośród konstruktorów przede wszystkim? To Może mam podam prośbę, mikrofon, mam prośbę, przepraszam bo pana. to trochę jest za długo już, także ja bym poprosiłbym o wypowiedzi tutaj z zespołu mojego i Chciałem zapytać, jak podeszliście do tego właśnie, że wiadomo, ZX Spectrum posiadał taki układ, który się nazywa ULA. I ten układ został całkowicie emulowany za pomocą innych układów scalonych. Także to Całkowicie, jest, na tym polega właśnie urok juniora. ULA była nie do zdobycia, bo nikt jej nie mógł sprzedać, ani nikt jej nie chciał sprzedać, więc wszystkie funkcje tego układu scalonego zostały zaprojektowane od nowa, tak, za pomocą standardowych układów scalonych. Także dziękuję bardzo za pytanie. A teraz, jeśli ktoś chciałby się wypowiedzieć, to bardzo proszę.
Proszę Państwa, to myślę, że będziemy kończyć to spotkanie, które trwało ponad 2 godziny. No, 36 lat minęło bardzo szybko. Informatyka ma to do siebie, że powiedziałbym, kolejne fale innowacji następują bardzo szybko, to co pani profesor Gulińska mówiła. Także no, teraz prawda, jest epoka chmury i wszystkie te dyskietki i te CD-romy i tak dalej, to one wszystkie się znajdą w chmurze w określonych formatach. Miejmy nadzieję, że te formaty będą przekładane z jednego na drugi, tak żeby ktoś nadążał za tym, bo rzeczywiście dzisiaj znaleźć komputer, w którym dyskietkę 5, prawda, 5,1/4 cala można włożyć, to jest duży wysiłek. Ale to jest jednak taka piramida, tak? To znaczy następne osiągnięcia są budowane na swoich poprzednikach. I Junior był jedną z podstaw takiej piramidy informatyki w Polsce i myślę, że to jest warte podkreślenia. Jeszcze raz chciałem bardzo podziękować Centrum Szyfrów Enigma za zorganizowanie tego spotkania i dziękuję Państwu za uwagę. A my również dziękujemy Państwu, panu profesorowi Caderemu, nie tylko za to spotkanie, ale za już, można powiedzieć, długą współpracę z nami, właściwie od początku funkcjonowania naszej instytucji. Myślę, że dzisiejsze wydarzenie było wielką gratką, przede wszystkim ze względu na Państwa, na zespół konstruktorów, wielką gratką dla miłośników informatyki polskiej zwłaszcza. Dziękuję bardzo.